du. No dobra, myślę, że sobie można chyba zaczynać powoli. Halo, halo, czy słychać? Dajcie znać, czy słychać na Space'ie, czy słychać na YouTubie i będziemy coś tam się rozgrzewać. Ja na Space'ie też dobrze słuchać na Space'ie. Na YouTubie cię oglądam, ale z wyciszonym. Aha, no to dobra. Czekamy jeszcze na Riddicka. Zobaczymy, kto tam jeszcze przyjdzie. Fajnie, że Michał jest. O, Riddick już też jest. Już daje mikrofon. Jest ok na YouTubie też, więc git. Więc wszystko gra. Jest chyba lepiej. Jak mi słychać? No jest gitarka, myślę. A dobrze, to już jest dobrze, wszystko. Widzę, ludzi trochę się nazbierało dzisiaj. No, widzę, że
Mamy jakieś spadki, więc są emocje jak na grzybach, ale właśnie o to nam wszystkim chyba chodzi, żeby cały czas szło góra, dół, góra, dół. Ten największy wolumen. Tak, no dzisiaj jest grubo. Dzisiaj jest grubo. Zaraz sobie... 15 minut temu to jakieś 3,5 tysiąca dolarów spalo, no. 15 minut, ostatnie 15 minut. Jakiś wieloryb się chyba tego zanlokował, zapłacił 30%, już wpadło tak 10 dolarów do portfela. No widzę właśnie, że tutaj rzucił 4 tyśki i później 5. Czyli łącznie 9 rzucił, no. Koło dychy. Bo właśnie ludzie robią ratio na tym PDI i czekaj, PDI spadło 25%, wcześniej widziałem, teraz już prawie 3% do góry. Tu na tej parze mamy bardzo duży wolumen dzisiaj. I HEX, jak to wygląda? 10% w dół dzisiaj. Też pewnie duży wolumen jest. Nie sprawdzałem wolumenów dzisiaj, także nie wiem. No to w sumie możemy sobie zacząć od tego, nie? Możemy sobie pójść na... Rzuć na tego, na YouTube'a. No, na wolumeny i... Ale sobie YouTube'a, zobaczę jak to wygląda u Ciebie, bo jeszcze nie. No, ja wolę tutaj na Secreto Bank jakoś tak, kurczę, patrzeć. Ja bo... też tam Władek się przyzwyczaiłem. No, mam tutaj te wszystkie pary i co prawda wiadomo, na PTGC do Pulse to mamy 500 000, nie? Ponad trochę, więc spoko. Ogólnie dzisiaj całego wolumenu mamy 1 053 000 na samym PTGC. Więc fajnie. Ja jeszcze nie widziałem takich wolumenów. Odkąd tu w sumie jestem, odkąd ten Secreto Bank jest prowadzony, to jeszcze takich numerów nie widziałem, nie? No tam są coraz większe, bo jest liquidity pulse coraz większe, wiesz, to się będzie zwiększało z każdym dniem. No, a zobaczmy sobie na UFO. Na UFO tylko odświeżę stronę jeszcze. I na UFO też mamy ładnie 1 733 000, co nam łącznie daje 2700 ponad. 2 700 000. Także to jakby sobie tak wziąć kalkulator. 2700 minus 5%. 135 000 podatków, tak? I odjąć od tego ile? 1,5? Jak dobrze liczę? Czy ja bym od razu liczył 2, nie? Czemu 2? No bo jeden na PTGC, a drugi na UFO, nie? No ale tam mamy UFO 1% i pół na PTGC. To mamy 1,5. To znaczy ja to liczę jako jeden, bo tam jest na PTGC pół buy and burn i pół do liquidity. Aha, okej, Czyli ja to liczę okej. jako jeden, nie? To 2 razy po pół, to tak jakbyś robiło dodatek, wiesz. Kumam. Nie czyste skupowanie, ale ja to dodałem, wiesz, ja to liczę jako jedno, nie? No kumam. No to 2700 wyszło, no. Samego skupienia. No a jak tutaj nam pokazuje na tej naszej fajnej stronce. Właśnie, w ogóle na ostatnim Space'ie mieliśmy 13 milionów spalone w dolarach, a dzisiaj mamy 17 200. Wiadomo, cena trochę podskoczyła, więc mamy te 4 200 000 więcej. Natomiast bardzo fajnie to wygląda. Ja tutaj jestem w szoku, że w 24 godziny mamy 25 000 dolarów skupione z rynku i spalone na zawsze, nie? Także tutaj jest prawie dwie pozycje delfinów. Tam 58 milionów PTGC to są dwie pozycje delfina, a tu mamy 56 milionów PTGC spalone. To 2 delfiny dziennie teraz idą, wiesz. Im większe są wolumeny, tym więcej delfinów jest spalonych, tym mniej zostaje na rynku, tym cena bardziej rośnie, nie? No, także fajnie to wszystko wygląda. Wiadomo, tutaj ten PDI nas pociągnął w dół, ale ja widzę, że oni tu odkupują ten PDI. Tutaj... Tak, bo oni przecież robią ci, wiesz, te grube ryby nie robią ratio trading teraz, wiesz, ci, którzy wrzucili, nie wiem, 100 x wcześniej, no to oni teraz wyciągają zyski, zamieniają na IHEX, wiesz, bo z IHEX-em też jest sprawa, wszystko jest razem połączone i oni robią teraz duży ratio trading, można na tym, wiesz, jak masz trochę kasy, to można na tym bardzo dużo zarobić, nie? Dokładnie. To właśnie tak jeszcze wracając do tego IHEX-a, bo ostatnio właśnie fajną taką jakby użyteczność UFO powiedział ten CryptoCoffee, że de facto wszyscy ci, którzy mają Hexa z Ethereum na sieci PulseChain, tak, to mogą sobie tą użyteczność, bo de facto nie możesz stakeować
i hexa na sieci Pulsechain, a na Ethereum no, nie jest to zbytnio opłacalne. Więc jakbyś chciał wykorzystać tego i hexa, to sobie robisz płynność, nie? Dajesz sobie farmę UFO z hexem from Ethereum i normalnie sobie zarabiasz yieldzik w postaci Pulsechaina. Także to było ciekawe. Jedyny protokół, który wykorzystuje i hexa w tym momencie na sieci Puls. Dokładnie, bo nie możesz stakeować go. Możesz ewentualnie go sprzedać i kupić, wiadomo, ale tak, żeby wykorzystać te tokeny, no to jest bardzo Do dobra... czego, żeby ci więcej zarabiało na tego UFO, nie? Tak, tak. I właśnie tak to oni zaprojektowali, żeby użyteczność z tego jakoś zrobić. Bardzo interesująco to. I ludzie, wiesz, wszyscy ci heksykanie, co mają dużo i heksa, żeby to nie leżało w płynie, no to co robią? No to welcome to the UFO, nie? Dokładnie. Co to ja sobie, jak już jestem na tej stronie, wezmę sobie, podłączę portfel, odbierzemy sobie nagrody, zobaczymy ile nam tutaj wpadło. No spokojnie. Zobaczmy Jakie jakie... miliona je tam wyszło. O, chłopie, kokosy. Nie wiem, czy to już nie zamawiać Lambo. To może za 5 lat dopiero, wiesz, z tego miliona coś wyjdzie. No, Kurde, ale popatrz, nawet z tego loka, co zrobiliśmy, no to mamy 883 tokeny z loka w tydzień. To są śmieszne pieniądze, bo to jest tylko milion. Zobacz, z loka zarobiłeś więcej Tak. niż ze stakingu. A czekaj, ile jest z holdingu? Tu jest. Pokaż tam troszeczkę wyżej, daj w górę, tam są rozróżnienia wszystkie. Tak, teraz jest, no. Czekaj, ja mam opóźnienie, także ja to widzę. Mhm. Trochę wyżej daj. O, tutaj. A nie, bo to jeszcze nie odebrane są, dobra. No ja O, teraz tak właśnie to odbiorę, wezmę stejka i z loka też odbiorę, no. Ale opłaty są spoko. O, mamy magiczną liczbę. 369 Pulsechaina zapłacę. 369, Rysiu lubi tą liczbę. Fibonacci, nie? Tak, no, 369. Rysiu lubi te takie numerki, kurcze, numerologię ogólnie. No tak, no to wiesz. Ale to już trzeba trochę obejrzeć na ten temat. Tam coach też tak samo, numerologia. No to od kogo on się tego nauczył? No, to w sumie odbierzemy sobie jeszcze z loka od razu. I tutaj pamiętajcie, że nie dajecie unlock, tylko claim. Tylko sobie odbieracie cały czas i za to nie płacicie żadnych podatków, nie? I to wam wpada na portfel. Czyli odbieramy... To, co nie jest odebrane, nie pracuje na waszym portfelu. Musicie to odebrać, żeby wskoczyło na wasz portfel i wtedy będzie dopiero pracowało, czyli będzie ten compounding interest, czyli będzie powodowało procent składany większy. Tak. I właśnie teraz to sobie zrobimy, czyli odebraliśmy z loka. Ja jak tam na swoim głównym koncie mam tego loka, to tak zbieram, aż się to więcej uzbiera, bo to... Ale tutaj sobie będziemy robili co tydzień. No i teraz te liczby się zmieniły. Jak widzimy, mamy ze stakingu mamy 562 tokeny, a z lockingu mamy 486, no bo przecież tutaj 45% z tych 883, co mieliśmy, poszło na martwy adres, nie? Więc tutaj jeszcze nawet spaliliśmy te tokeny, nie? Czyli pomogliśmy całemu ekosystemowi, wiesz, bo spaliliśmy trochę tokenów. Ale powiem ci, to jest, kurczę, w tydzień 1600 tokenów, no to ile to jest? 1%? Dobrze liczę? Nie, 0,1%. Tak, bo 1% to by było 10 000. Czyli 1/10 w tydzień nam wpadła. Razem, nie? No i dajemy sobie staking i tym sposobem właśnie moje wszystkie tokeny, co dam, no i dalej do puli i niech sobie dalej mieli, nie? No tak, i wiesz, teraz też będzie tam delikatnie więcej wpadało zawsze. I to jest takie compounding interest, nie? Czyli procent składany sobie robisz. To nie działa w jeden dzień, bo to działa jak... Bo parabolicznie wykres wygląda, ale to na długim okresie czasu. Nie? No, ja tak cały czas robię, że jak się zbierze trochę i ładuję. Wiadomo, czym częściej to robimy, tym po prostu więcej opłat poniesiemy. Wiadomo, że tam trzeba trochę... To też trzeba zrobić z głową, że... No, coś cię przerwało, czy mnie przerwało? No, chyba Ridika przerwało. Chyba Rybika straciliśmy. Może musi wejść i wyjść. Nie wiem, zobaczmy. Dam mu znać, żebym go tam
Straciliśmy z nim kontakt, a tak to jest, jak się wiesz, w tym kosmosie jednak porusza i wysoko jak jesteśmy, to... A z kim, z kim? O, teraz jesteś, no bo nie, my mówiliśmy do ciebie, ale nie wiem, czy przestałeś i... czy... Ze mną? Tak, no, a teraz już okej jest, to nie wiem, czy przestałeś mówić, czy ten... No nieważne. A jak sobie jeszcze przejdziemy do UFO, no to zobaczmy, ile nam wpadło UFO. Za samo trzymanie na portfelu, no to mamy 2058 UFO w tydzień, nie? Także tutaj to też spoko wygląda de facto. Czyli jakbyśmy mieli, dajmy na to 10, no dajmy na to, że 100 milionów, no to 200 tysięcy tokenów by nam wpadło UFO, nie? W tydzień. A 200 tysięcy, jak zrobimy po aktualnej cenie, jak dobrze pamiętam, tam są chyba 4 zera, nie? I 6, no to 12 dolców za samo trzymanie. No niby wiele, niewiele, ale to cały czas No się... ale czekaj, jak ci to zrobię dodatkowe 2 zera za jakieś pół roku, czy tam za rok, Mhm. no to wtedy już nie będzie 12 dolców, tylko będzie... No 120 albo 1200, ale... W zależności od ceny właśnie, ale chodzi o to, że to są dopiero początki, wiesz, to jest, kurwa, ile to ma? Pół roku, niecałe, to w maju wyszło. Wiesz To właśnie... dopiero początki, wszystko, to wiesz, to jest długoterminowa rozgrywka. Im więcej teraz uzbierasz po taniości, tym później w przyszłości, za 5, za 10 lat będziesz miał emeryturę z tego i byś sobie żył. No bo to jest właśnie to, że dzisiejsze 12, jutro 12, za tydzień 12, to w przyszłości może być, tak jak mówisz, 100, 200 i tak dalej, nie? To tak samo jak z Hexem, no jak Hex był po cencie, czy poniżej centa, to tam chuja daje ten teacher, a tak naprawdę jak cena zrobi razy 10, to i te nagrody masz razy 10, nie? No. To wszystko się, wiesz, kumuluje z czasem. Nie? Dokładnie. Są rozgrywki długoterminowe, a nie na tydzień. Bo to jest właśnie cały czas tych tokenów ubywa. W ogóle ile my mamy jeszcze tokenów dostępnych? Zobaczmy sobie, nie tokens, TGC Stats. Ostatnio coś było około 7,5 miliarda? No to dalej cały czas jest w takich okolicach, jest 7,4 miliarda. Czyli no 2 wieloryby i jakiś tam delfin. 5 delfinów. To niewiele. Spalonych mamy ile? 11,4. Prawie 11,5 tokenów, co łącznie daje no 16,700. Spoko wygląda to. Tam na dole sobie jeszcze jak niżej zjedziesz, sam dół. No, to co mamy? Mamy cenę, market cap, holdersów. To właśnie takie podstawowe dane są. Ale Ale widzę... holdersy się bardzo zwiększają, bo to niedawno było 9 tysięcy nawet, chyba Tak. nie przekroczyliśmy. Tak, właśnie to miałem mówić, że ostatnio pękło tyle co 9 tysięcy, chyba 9,50 było na ostatnim space'ie. Teraz 400 w tydzień pykło. Także no. Ale zauważ, że stakerów nie ma dużo. 2100 tylko. Dlatego ja to kiedyś mówiłem, i to kiedyś jeszcze jeden koleś na grupie mówił, który zauważył to, bo tak naprawdę jak prześledzisz swój własny portfel, tylko to trzeba patrzeć z perspektywy dłuższego czasu, nie tylko tam tygodnia czy 2, nie wiem czy to wychwycisz wtedy, ale jak na przykład ktoś przez rok stejkuje, czy u mnie na portfelu dobrze widać, że bo generalnie powinno być tak, że jeśli masz hodl, załóżmy, zahodlowanie przez jakiś okres czasu, kurwa już tautologię popełniłem, przez jakiś okres, nie, trzymasz, no to załóżmy, że tam mi wyjdzie 1 milion PTGC, nie, w jakimś tam okresie i za stejkowanie powinno być tyle samo, bo jest 1% i 1%, a w rzeczywistości ci wychodzi o jakieś 1,8 więcej za stejkowanie, bo jest mniej stejkerów, prawie razy 2, czyli 1,8 mniej stejkerów niż holderów, nie? Dlatego masz, jeżeli stejkujesz, to masz prawie razy 2 niż zaholdowanie samo w sobie. Generalnie wiesz, by było porówno, gdyby wszyscy holderzy stejkowali, to wtedy by było proporcja 1:1, nie? Ale że stejkerów jest prawie 2 razy mniej, bo to dokładnie mniej więcej wychodzi 1,8, nie? Czyli prawie 2 razy mniej stejkerów, czyli zarabiasz prawie 2 razy więcej za stejkowanie. Nie? No teraz to jest nawet, no
Tak jak mówisz. Prawie 2 razy więcej. No i tylko to właśnie trzeba mieć na uwadze, że jak stejkujemy i później będziemy chcieli coś odebrać, to jest 1% podatku, ale on się w miarę szybko zwraca. Ktoś robił wyliczenia, to nie wiem, czy to nie jest w okolicach 3 miesięcy i to już wraca. Nie, to w zależności od wolumenu to wszystko. No tak, ale to tak. niektórzy właśnie, ja słyszałem, że wiesz, komuś się tam zwracało po miesiącu, wiesz, komuś tam po 1,5 miesiąca, komuś tam, jakoś wiesz, wolny rynek, wiesz, takiego było, nie wiem, pół roku od marca do września gdzieś, do października, wiesz, nic się nie kręciło, wszystko stało, cała sieć stała, wszystko, wiesz, taki marazm, stagnacja, nie, no to nie było wolumenu na całej sieci. To wszystko małe liczby kręciło i wtedy trzeba było dłużej czekać, żeby ci się ten 1% zwrócił. Ale zobacz, jak teraz mamy ostatnie 2 tygodnie, że zaczął się ruch na sieci, zaczęło się wszystko, no to się zaczęło więcej zarabiać i wtedy szybciej się zwraca. No. A tutaj 2 osoby, są 2 pytania, to szybko jeszcze odpowiem. Pierwsze to jest Earned from Holding. No to tego jak można odebrać? Tego nie musisz odbierać. To ci po prostu wpada na portfel Adi. To automatycznie ci leci na portfel. To pokaż mu dokładnie, wiesz, że to, co ci wpadło, to ci samo wpada, nie? A to, co masz ze stakingu i lockingu, to musisz sam odebrać ręcznie i zapłacić tą opłatę sieciową, wiesz, nie wiem, w zależności jaka jest intensywność sieciowa, tam wiesz, na przykład możesz 250 pulsów zapłacić, albo 1500 czasami, albo nawet więcej. Nie? No ja teraz zapłaciłem 360, ale koniec końców i tak mi się to opłacało, bo jeden PTGC to jest chyba teraz ile? Prawie 6 pulsów, a ja zebrałem ile tam? 400 ponad. Generalnie patrzę, żeby to się opłacało, wiesz, by nie płacić więcej za opłatę sieciową niż... Czekaj, bo co spadło ratio, czekaj, zobacz, ja teraz patrzę na tym, jest 5,2 teraz, 5,25, a było 6,17 chyba. Jakoś tak było, no. Znaczy, było, tylko że ten wieloryb spuścił teraz, to mówię, pół godziny temu był duży unlock i poleciało 4,4 na 4,2 i tyle, no. No i dobre. Ale popatrz, tutaj właśnie teraz mam wykres do Pulse Chaina i zobacz, już tutaj jest odkupione, bo nie ma co się oszukiwać, że jak mamy takie wzrosty, jak mieliśmy, ja teraz wrócę do dolara, żeby było łatwiej, że jak mamy takie wzrosty, ja tutaj zaznaczyłem pierwszy space, drugi space, to nadal i tak jesteśmy od space'a sprzed tygodnia, powiedzmy, że nawet od samej górki liczę, od tej świecy, to jesteśmy 20% w górę prawie. No to jednak jak jesteśmy na tym takim szukaniu ceny, na tym price discovery, no to zobaczcie, tutaj teraz usunę to, zobaczmy sobie na tygodniówkę, jak to wygląda przecież. Na tygodniówce, no my musimy gdzieś zaznaczać w końcu jakieś podłogi, jakieś supporty i to widzimy tutaj na tygodniówce. Tak samo, że poszła laga w górę i wiesz, ja i tak byłem zdziwiony mocno, że ludzie tak długo trzymali tą cenę. Przecież jak tutaj wolumen na sieci zaczął się kręcić, gdzie mieliśmy po 120 milionów właśnie na Pulse Chainie całym ogólnie, po 100-120 milionów i szły takie lagi w górę, że ludzie dużo wcześniej tego nie sprzedawali, ci powiem. Że jak wybijaliśmy my te ATH, powiedzmy tutaj, nie wiem, 28 listopada, czy wczoraj 29 dopiero coś zaczęło się obsuwać, ale też PDI zaczął lecieć w dół. I dlatego to nas też pociągło, nie? Ale boty to miały roboty w cholerę, także tam na grupie... Boty, wiesz, nadgodziny robiły, nie? No. My na grupie zwiększyliśmy tam, żeby dawały chyba komunikat od 1500 czy 2000, a komunikatów i tak było w cholerę. To widzisz, to boty takimi cenami obracają, wiesz. Im większy będzie liquidity pool, tym boty będą większymi cenami obracały, wiesz. Wartościami po prostu. Nie? Także to się tylko będzie zwiększało z czasem. No i co możemy właśnie tutaj teraz pokazuje na GoPulse, ten wolumen, no to możemy zauważyć, że tutaj wolumen na sieci to mieliśmy, nie wiem, tam 14-20 milionów, tak nisko było. I nagle jak zaczął się ten wystrzał po powiedzmy, nie wiem, 30 milionów, 40, 45, 60, to zauważmy, co w tym samym momencie się działo na PTGC. I ogólnie na UFO, na PTGC, ogólnie na całej sieci. Zobaczmy, jak tutaj to pięknie wszystko szło do góry, bo właśnie ten protokół, te produkty są oparte na wolumenie, więc jak wolumen na sieci rośnie, to my tak samo rośniemy, bo boty mają coraz więcej roboty i cały czas kupują, sprzedają, no i palą tokeny i cały czas to nas pcha do góry, nie? Także to zarąbiście widać właśnie, jak się wolumen na sieci odpalił, to tak samo wykres na PTGC się odpalił. Także...
No i to się tylko będzie potęgowało, bo wiesz, bo to jest deflacja, to są boty, to ktoś tu non-stop za ciebie pracuje. Jak ty śpisz, to bot za ciebie pracuje. No, najlepsze jest to, bo wiesz, rano jeszcze, albo przed spaniem jeszcze sobie tam, wiesz, zaktualizuję wiadomości i tak dalej i zawsze tam, nie wiem, koło 4 rano jak wstaję czy coś patrzę, 80 wiadomości, to jestem pewny, że wiesz, raczej Polacy o tej godzinie, powiedzmy, nie wiem, pomiędzy 23 a 4 rano raczej nic nie pisali, to tylko widzę boty, nie? Czasem ja coś zrobię, bo ja nie śpię ja nie śpię tak samo jak boty nie śpię. To ty mówisz, że jesteś naszym botem, tak? Dobra, mamy jakieś pytania może? Tam kilka osób miało mikrofon, ale widzę, że... A, jeszcze jedno było na YouTubie. Tutaj się zapytał ktoś, czy UFO też możemy stejkować. UFO nie możemy stejkować, możemy dodawać tylko płynność, czyli taką farmę robić jak na PulseXie. Tylko wtedy musisz wiedzieć, że masz nietrwałą stratę i pozbywasz się tej nagrody w postaci UFO, bo zamiast UFO dostajesz Pulse Chaina. I stejkować możesz tylko PTGC, więc UFO dostajesz, gdy trzymasz UFO na swoim portfelu i nic więcej, ale jeżeli zrobisz jakąś parę, tutaj jak pokazywałem właśnie wcześniej, przykładowo z, nie wiem, z Hexem, z Ethereum, z Inkiem, PulseXem, to wtedy dostajesz Pulse Chain, token PLS. Także tylko PTGC jest do stejkowania, a moim zdaniem prywatnym, no to UFO ja bym tylko trzymał na portfelu. Ale to już każdego jest oczywiście decyzja, nie? Znaczy generalnie UFO powstało po to, znaczy generalnie dla ludzi, którzy trzymają środki na koncie i nic z tym nie robią, że ani w farmie nie trzymają w PLSX, czyli w ryżkowej farmie, jak masz ich Hexa, on ci leży tylko na portfelu i nic ci nie robi, to on powstało z zamysłem, na przykład ludzie, dlaczego mają trzymać w płynie to, jak mogą, wiesz, sobie żyć na farmę i zarabiać dodatkowe PLS-y, wiesz. Wiadomo, ceny się będą zmieniały i tak dalej, wiesz, dostawał sobie, zamiast trzymać i nic nie zarabiać, to możesz sobie coś zarabiać. Tylko po to powstało. Nic więcej, to nie było żadnego więcej zamysłu. A silnik jest oparty taki sam jak na PTGC, także UFO jest potężną maszyną. Nie? No ja ci powiem, ja nie doceniałem tego UFO, ale jak zobaczyłem Ja też. teraz... Na początku też myślałem, że to będzie, wiesz, taki powolny ten, a to się rozpędziło, bo to masz coraz większą, to już taka lawina śnieżna, nie? To jest jak taki właśnie gigant, który taki, wiesz, powoli wstaje, ale jak już wstanie, to niszczy wszystko na swojej drodze. No to przecież teraz masz nawet, często jest tak, że masz więcej komunikatów UFO niż PTGC, bo tam UFO ma ogromną siatkę połączeń. Zobacz, to się rozrosło, bo przecież na początku, ja pamiętam, jak tylko UFO powstało, no to tam miało, wiesz, to oni tam rzucili, chyba, nie wiem, jakiś niecały $1 milion we wszystkie pary, nie? Po jakichś 2-3 miesiącach, no to market cap, stosunek market cap do liquidity pools to było około 4 miliony market capu, czyli cena była jeszcze niska, a w samym liquidity było 3 miliony, nie? Teraz to się trochę, cena wzrosła, bo to się napędza, czyli cena szybciej odjeżdża, a po prostu boty mniej dodają do liquidity, nie? No. Czyli z drugiej strony też ludzie patrzą, że UFO jest tańsze o 1,0. No taka jest prawda. Tak. I to jest psychika działa, biorę to, co jest tańsze, bo widzę, że ciśnie tak samo i tyle. Dokładnie, czyli tak jak tłumaczyłem ostatnio na ostatnim space'ie, że Wiesz co, wiesz, no... to jest tańsze, wiesz, bo lepiej zapłacić mniej, dostajesz wtedy więcej, ci na piwo zostanie, nie? Tak, teraz w ogóle mamy ratio market cap a liquidity, to mamy 2,5. Mamy market cap na UFO 58 milionów. Ja oczywiście patrzę na DEX Screener, bo DEX Screener nie bierze pod uwagę spalonych tokenów i to jest moim zdaniem jedyna sensowna droga. Po co mi market cap, żeby był dodawany z tokenami, które już nie ma de facto w obiegu, nie mogą być sprzedane, więc mamy de facto 58 miliardów milionów na UFO market capu, a liquidity jest 23 miliony 100 tysięcy, więc 2,5. Pokaż mi drugi taki token na jakiejkolwiek sieci, który ma taki stosunek market cap do liquidity pools. No, to jest ciekawe, ci powiem. Ja jestem ciekawy, jak to się zachowa w, powiedzmy, no nie wiem, mija cykl, nie wiem, jest 2026 rok. Jak nisko spadniemy, jak będziemy to palić, wiesz, tak czysto hipotetycznie tak się czasami zastanawiam, nie? Jak daleko zajedziemy teraz,
jak to się rozrośnie i wtedy jak to zacznie, może nie tyle się kurczyć, bo wiadomo, ceny się zmienią, ale jak to te tokeny będą palone później, nie? Jak mocno w sensie. Kurde, to ciężko sobie wyobrazić, bo No. tego nikt wcześniej nie robi. To jest nowa technologia, wiesz, to jest rerum novarum, czyli rzeczy nowe, wiesz, to po prostu ciężko sobie wyobrazić. Tam Tijizen to jest ten jeden założyciel i on zawsze taki na spokojnie tłumaczy takie małe liczby, ale on kiedyś się odpalił. Mówi, jak ja sobie przeprowadzałem takie liczby, które mi się powinny zgadzać w przyszłości, ale oczywiście on nie zna przyszłości, także on tylko może tak delikatnie mówić jako właściciel. Jak on zaczął mówić o tych liczbach, które jemu się tam zgadzały, które powinny być w przyszłości mniej więcej pi razy oko, to człowieku, to są niewyobrażalne liczby za parę lat, kurwa. Ale on nie może o tym mówić, bo on nie zna przyszłości. On może mówić tak delikatnie, wiesz, żeby tam za mocno ludzi nie napędzać, nie nakręcać, bo nie wiadomo, jak to się zachowa. Znaczy, to jest po prostu wiesz, nowa technologia, to nie wiadomo, kurwa. tutaj de facto nikt nikogo nie nakręca, tylko to jest bardzo prosty przykład, to co ty mówiłeś. Jest coraz mniej towaru na rynku. Przy każdej transakcji jest on zabierany z rynku i nigdy nie będzie dołożony. Tyle. To co się może zrobić? I nie potrzebujesz kupujących. No to... No, to nie trzeba, wiesz, kończyć profesury ekonomii, czy tam mieć doktora ekonomii, żeby zrozumieć, co się dzieje, będzie działo. Jak No. ziemniaków zabraknie na rynku, to co się stanie z ceną ziemniaków? No. No ale w ogóle to też właśnie fajnie tłumaczył chyba właśnie Tijizen, założyciel, że jak tak porównać przykładowo, nie wiem, truskawki, cena truskawek idzie w górę, idzie w górę, idzie w górę i ludzie, którzy lubili truskawki, nagle nie stać ich na truskawki, no to wybierają, nie wiem, poziomki czy borówkę amerykańską, ale bot ma to w dupie. Bot kupuje. Jak mu się opłaca gdzieś kupić, a później gdzieś sprzedać, to i tak będzie to kupował i będzie palił. Dzień. No. Teraz tak jeszcze patrzę na te stacje, no to powiem ci, UFO pali zawsze więcej niż PTGC. Zawsze. No ja tu patrzę na to, to jest masakra. Ma większy liquid, nie? To teraz będzie coraz więcej, a to się, wiesz, napędza tak lawinowo, nie? Bo do PTGC też się dodaje, tylko że chodzi o to, że w PTGC nikt prywatny nie dodaje do LP, bo się nie opłaca, bo wtedy zapłacisz podatek. Ale za to robią ci, po to powstało UFO, żeby ci to robiło i spala, żeby to, bo UFO powstało po to, ludzie mogą to robić ręcznie i ze własnych pieniędzy dodawać, wiesz, i nie płacą żadnych opłat, żadnych podatków za to, nie? Wiesz, na tym zarabiają. A w PTGC nie masz takiej możliwości. Masz tylko trzymać na portfelu i zarabiać, wiesz, ten dochód pasywny, nie? No. Dlatego potężne, bo ludzie z prywatnych właśnie kont dodają. W PTGC to się dzieje naturalnie poprzez boty, a w UFO to się, wiesz, zwiększa coraz szybciej, bo ludzie z własnych pieniędzy dodają jeszcze dodatkowo, nie? No, powiem ci, tutaj przecież to jakby tak porównać jako biznes, no to codziennie to są kosmiczne kwoty, nie? 75 000, 60 000, 135 000, powiedzmy wypracowanej wartości. Jakby to tak wziąć jako biznes, no to przecież to jest zajebiście prosperujący biznes. Nie. No tak, no przecież Tijizen to jest biznesmen, kurwa, on rozkręcił swoją firmę od zero, już tam się zajmuje jakimś swoim prywatnym tym, jakąś tam firmę stalową ma gdzieś tam w Kalifornii. Tak samo jak Rysio mieszkał u siebie w magazynie przez tam parę tygodni czy tam miesięcy, kurde, dopóki nie rozkręcił biznesu, nie było go stać na to, na tamto, kurde. Tak samo Elon Musk też przecież mieszkał, kurwa, gdzieś tam kątkiem na magazynie. Tak właśnie ludzie, którzy mają mózg, robią. Oszczędzają ile mogą, żeby wkładać jak najwięcej w biznes, żeby to się rozrastało jak najbardziej. On patrzy na PTGC i jak na UFO jako biznesmen, a nie jako, kurwa, kupię dzisiaj za 5, jutro sprzedam za 10 i chuj biznes. No, to tak samo jakby, a chyba mówiliśmy to też, że ta taka opowieść, nie wiadomo czy jest do końca prawdziwa, ale że jak tam jakiś wodz dał komuś, jakiemuś tam ludziom no, ziemię i tam powiedział, że tu macie tyle i tyle tam jeleni czy czego tam i przez pierwsze 10 lat nie zabijajcie tych jeleni. No to po 10 latach mieli z tym problem, żeby to przejeść, prawda? Jak w życiu realnym możemy mieć problem z jeleniami, ze zwierzętami powiedzmy, no to chyba w życiu nie będziemy mieli problemu, gdy będzie za dużo pieniędzy na portfelu, co? Więc właśnie o to chodzi, żeby ten
odroczyć tą gratyfikację i teraz niech sobie to dziubdzia. Niech sobie dziubdzia cały czas, niech dla nas ktoś coś pracuje i dzisiaj nie wydajemy, ale później będziemy mogli wydawać bez żadnych limitów, nie? Im więcej zgromadzisz po tańszych cenach, tym później przy droższych cenach będziesz miał większy zysk z tego. Tak działa proces składany. Dokładnie. Jeżeli to dobrze pamiętam, to ten TGZ chyba nawet mówił, że on by planował, żeby w przyszłości po prostu żyć z dziennych yieldów i tyle. Tak, bo on nie planował tego zrobić na rok, na 2, na 1. On planuje to, znaczy to jest tak zaprojektowane, żeby to działało non-stop. Dopóki Pulse działa, cała sieć, dopóki to będzie zwiększało twój zarobek. I tak zostało zaprojektowane. To wiesz, tego nikt nie wyłączy, tego nikt nie zatrzyma. To kurwa, to boty po prostu robią swoją robotę. To wiesz, to ludzie sobie przychodzili, wychodzili, wiesz, w tej NASA, tak jak w knajpie. Przychodzisz na piwo, wychodzisz po 2 piwach i tyle, nie? A tu boty będą siedziały 24 na dobę i będą ci robiły nie? Jak ty pójdziesz do domu spać, no to boty i tak ci dalej robią robotę. No. Co właśnie patrzę, tu boty cały czas pracują, także 400 dolców, 200 dolców, no to jest genialne i z każdej transakcji podatek, nie? Tak. Już trochę osób tutaj po ostatnim space'ie, z tego co widzę i po grupie i po tym już trochę wbiło, więc chyba są Dobrze, rozrasta się zadowoleni. nasza społeczność polska, wiesz, bo to myśmy to zrobili, żeby Polakom tłumaczyć, przede wszystkim Polakom, nie? Bo to mało kto o tym, wiesz, to jest nowa technologia, nikt o tym nie wiedział, wiesz. Każdy tylko słyszał o heksie i puszczeniu, tam wiadomo, dużo ludzi poświęciło, tak samo jak i my, jak i wszyscy tutaj z nas, nie? No ale to jest nowa technologia, tego wcześniej nikt nie robił i jeżeli człowiek zrozumie, jak to działa, no to po chuj trzymać pulsa czy heksa, kurwa, jak masz tu lepszą technologię, nowszą, nie? No i też, bo to jest właśnie ten problem u wielu ludzi, że chcieliby właśnie kupić coś za 5, sprzedać za dychę. No. No i... Nie, to jest rozgrywka, to musisz sobie zaplanować, okej. Tyle sobie załóżmy włożę, załóżmy mam dzisiaj 30 lat, chcę wyjść na emeryturę, nie wiem, za 20 lat czy za 15 lat. Chcę musisz rozegrać, trzeba to policzyć, zrozumieć podatki, jak to działa, jak to mniej więcej będzie działało. Wiadomo, tego nikt nie zna przyszłości, to ciężko policzyć, bo to się może wydarzyć w ciągu, nie wiem, 2 hoss, a to się może wydarzyć w ciągu 3 hoss, 4 hoss. Zależy od kapitału, jaki włożysz, nie? Wiadomo. Nie? Też nie każdy z nas się urodził milionerem, czy większość z nas się nie urodziła milionerem. Dlatego wiesz, chcemy poprawić swój życiowy status, nie? No, tutaj jest takie pytanie ciekawe. Ile X-ów obstawiamy na UFO w tym cyklu? Jakieś predykcje? No to nie wiem, ciężko. Ja to obstawiałem dużo mniej, a to już wykręciło więcej niż ja obstawiałem, także. Bo to jest nowa technologia, tu nie ma co obstawiać. Tu żadne TA, wiesz, tu nic nie będzie działało, bo tu pracują boty non-stop. Tu masz non-stop, ktoś ci kupuje i dodaje do liquidity, dodaje do liquidity. Z dniem, z każdym dniem jest większe liquidity, boty więcej pracują, więcej zarabiają, więcej odprowadzą podatku, więcej ty zarabiasz, więcej boty pracują. To jest tak pojebane, że to codziennie to tak rośnie, że wiesz, to się wydaje, że tam mało, 5000 dziennie ktoś kupuje, nie? Jutro za tydzień będziesz miał 6000 dziennie. Za 2 tygodnie będziesz miał 7000 dziennie. To jest taki wieloryb, który non-stop ci kupuje, nigdy nie sprzedaje, nie? No ja ci powiem... Masz non-stop kogoś, kto ci kupuje. To jest właśnie rozwiązanie całego problemu krypto. Nie czekasz, aż ktoś kupi twoją cenę. Tu boty odkupują twoją cenę. Kupią przed tobą i kupią po tobie i zapłacą podatek i dokładają do Liquidity Pools, a później będą musiały jej zapłacić jeszcze więcej. W następnym tygodniu, nie? No. Ja ci powiem, jak ja wchodziłem w ten projekt i ty mi pomagałeś i tam odpowiadałeś na każde moje pytanie, to mówię, ty no kurwa, to jest jakieś chore. Wiesz, to jest... ta kula się tak zacznie rozrastać i ja nie mogłem, w ogóle jak wchodziłem w to, nie wyobrażałem sobie, że, czekaj, bo to było początek sierpnia, to ile mamy? 3 miesiące, tak? Wrzesień, październik, listopad, no. 3. Sierpień, wrzesień, październik, 4, No to powiedzmy, no to ja jestem już zaskoczony, że to w tak krótkim czasie poszło. Oczywiście trochę się sieć ruszyła, ale były przecież te momenty, że Pulse de facto szedł na dół. Ja tutaj pewnie gdzieś wrócę i zobaczę, że Pulse gdzieś tam szedł na dół, a myśmy cały czas się pieli do góry.
Cały czas żeśmy szli do góry, tu jest september, Właśnie ja o tym August. mówiłem na pierwszym naszym space'ie, wezmę na weekly. że cała sieć generalnie była, dopiero teraz się sieć troszeczkę ruszyła, ale to też jeszcze nawet nie mamy Sackface, wiesz, już wyrabia UFO i PTGC, nie? To mówię, to działało, wiesz, ten system działa w ten sposób, działał, przynosił zyski, już wtedy dosyć dobre zyski, pomimo małe swoje ceny i małe, jeszcze wtedy LP, nie? Że jak sieć szła w dół, czyli schody ruchome szły w dół, to ekosystem szedł pod te ruchome schody, które spadają w dół, nie? Wiesz, to będzie działało nawet w złych warunkach, nie? Wiesz, jak będziesz miał gradobicie, to ten system działa pod to gradobicie i wiesz, założy kap, który sobie pójdzie dalej, nie? No właśnie, ja zaznaczyłem tutaj na wykresie, że to był ten właśnie moment, gdzie Pulse de facto szedł na dół, a PTGC cały czas szło do góry. Jak sobie weźmiemy właśnie... Bo masz to boty kupują tutaj do liquidity pools. I wiesz, z każdym kupnem po grosiku, po 2, po 5, po 10 centów, po dolarze, w zależności ile tam, wiesz, jakie są wahnięcia cenowe. Im bardziej się waha, tym więcej to spala. Masz, no ja To jest tutaj właśnie, jestem... na tym polega cały system. Genialność, wiesz, to jest genialne w swojej prostocie, nie? No że i mówię, im bardziej się waha cena giełdowa, wiesz, w ogóle cały rynek się waha, na przykład tak jak wczoraj wszystko szło w górę, czy 25% PIDA poszedł w dół, nie? Wczoraj zrobił 30 czy tam 50% w górę, czy poszło 25% w dół, nie? No to przecież ten system zarabia wtedy najwięcej. no tak, bo i w jedną i w drugą stronę zarabia, nie? No, zarabiasz, nieważne, zarabiasz jak idzie na górkę i zarabiasz jak spada, nie? A gdzie normalne waluty, na przykład jak puls, trzymasz pulsa na koncie i co robi? Patrzysz jak twoja cena spada, góra, dół, nie? Ale ty z tego nie zarabiasz, nie masz nic. A tu jest cały czas spalane, dokładasz do lepiej i masz jeszcze dodatkowo, przychodzą ci tokeny na konto, samo trzymanie, to tokeny, które są coraz bardziej wartościowe, bo są coraz rzadsze, bo są spalane, jest ich coraz mniej na rynku, nie? Zresztą oczywiście w tydzień tego nie zauważysz, ale potrzymaj to rok, 2, 4, 3, 4, 5, no to kurwa, to się zmieni sytuacja życiowa całkowicie. Zobaczysz jak przyjdzie, wiesz, teraz masz 7 miliardów na rynku, poczekaj jak przyjdzie kurwa 2 miliardy, wiesz. Bo ja obserwuję to od roku, tam wcześniej było 25% chyba, jak dobrze pamiętam na samym początku. Teraz z całej, wiesz, z tego wykresu kołowego, nie? Teraz jest tylko 11% chyba, jak dobrze tam pamiętam, nie? 11% spalonych i tam chyba 11 zostało, coś koło tego. No, to ja pamiętam, jak ja wchodziłem, no to było tak w okolicach 9 miliardów, 8. I to była taka, wiesz, konsolidacja w tych rejonach. Teraz już jesteśmy tak pomiędzy 7, ale nie 8, takie 7. Czasami było, chyba najmniej było w tym takim mega rajdzie coś 6200, pamiętam, 6 miliardów dostępnych. Ale już właśnie do 8 już nie dobijamy. To sprzedają, wiesz, jak na przykład ci, którzy kupili, nie wiem, 100 X-ów wcześniej, no załóżmy, wychodzą z systemu, nie? To płacą swój podatek, cena trochę tam spadnie, boty to odkupią w parę dni. I wiesz, no to wtedy jak oni sprzedadzą, no to do LP, wtedy LP to, wiesz, czyli ta dostępność środków wzrasta, ale boty to odkupią, cena wzrośnie i ktoś później przyjdzie, kupię, jak ludzie nie kupią, no to boty to kurwa kupią, nie? I potem cena, wiesz, stopniowo będzie spadała, ale kiedy ludzie sprzedadzą, to cena znowu, znaczy ilość tokenów w LP wzrośnie, bo ludzie, wiesz, oddadzą swoje prywatne środki, wrzucą do LP, ale zabiorą na przykład pulsa z tego LP, nie? No i właśnie tu pokazuję teraz na YouTubie, że tu jak mamy ten 5 august, no bo jestem na tygodniówce, to lepiej tak, znaczy może gorzej to wygląda, nie bardziej szczegółowo, ale tu widzimy, że Pulszczyn jeszcze się obsunął tutaj, nie wiem ile on się obsunął, zobaczmy sobie na tygodniówce, no to on się obsunął o 22%, a PTGC w tamtym momencie od 5 sierpnia, weźmy sobie 5 sierpnia tyk tutaj od 5 sierpnia tak pi razy oko, nie? Powiedzmy 728% urósł. Ogólnie cały czas rósł. Powiedzmy, że nawet przez te 3 tygodnie. A to masz do dolara, to weź sobie do PLS-a teraz wrzuć.
To wtedy będzie dobrze widać. No to jeszcze lepiej widać, nie? No. To jest ten właśnie okres, że tu jeszcze pulszczeń w tych 2-3 świecach pierwszych, nawet 4, bo tu mówię, ja mierzyłem od 5 sierpnia tam, prawda? Pulszczeń się, te 4 świece jeszcze były spadkowe, a tu mamy bum, 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 jazda w górę, nie? No pionowo w górę. W stosunku do PLS-a, nie do dolara. Tak, tak, tu już jesteśmy do PLS-a. Pokaż na wykresie, że dla tych nowych, którzy nie potrafią tego czytać, z prawej tam strony do dolara i do PLS-a. Nie? Tak, no to sobie tutaj przyłączacie u góry, jak macie ten chart jednogodzinowy, 4-5 dniowy weekend i miesięczny, no to tu sobie możecie przyłączać właśnie do USD, bo większość patrzy do USD, wiadomo, ale jeżeli... Pokaż jeszcze tutaj z prawej strony jest... A, tu, no, Pod tym znaczkiem, wiesz. tak, pod znaczkiem. Wiesz, jaki stosunek, jakie jest ratio. Tak, od razu widzicie, nie musicie na wykres wchodzić, że macie cenę i w dolarze, i w Pulse Chainie. Także to ciekawe, to wszystko jest, jak tak człowiek pomyśli, że to cały czas jest brane z rynku i cały czas te boty skupują, to ja sobie nie wyobrażam. Już, to jest generalnie rozgrywka długoterminowa. Tutaj, wiesz, można zarobić, to robisz sobie 2x, kurwa, w przeciągu tygodnia, no ale co, wyjdziesz, a to ci będzie dalej rosło. No i co wtedy sobie myślisz, kurwa, to muszę odkupić po droższej cenie, nie? No to przecież był ten gość, co chyba 2 dni temu rzucił, prawda, 17 000 dolców. No to i tacy ludzie, wiesz, ja sam popełniłem takie błędy wcześniej, na samym początku, wiesz, bo myślałem, że wyjdę, zarobię, wiesz, bo ja myślałem, że to, wiesz, można sobie robić tak jak ratio trading, a tu nie. Ja, wiesz, sprzedałem, i tak byłem zarobiony, nie? Sprzedałem tam, nie wiem, w paru x-ach, ale patrzę, cena dalej rośnie, kurwa, i odkupowałem, wiesz, po droższej cenie, wiesz, bo widzę, że to, kurwa, jak to działa, nie? no to właśnie gość wczoraj rzucił, nie wiem, tam było chyba cena była 4095, mówię o tej końcówce, nie, po zerach, 4095, minęło, nie wiem, 2-3 godziny, a myśmy poszli na ATH, nie? Także to jest bardzo... Dzisiaj też były duże zrzuty właśnie, 10 000. Czuję taką powtórkę z rozrywki, jak wtedy było, jak ja wchodziłem i myśmy szli do góry, a ludzie cały czas wyskakiwali. Wyskakiwali też po 10-15 i wtedy to było dużo więcej tokenów. Dzisiaj jesteśmy na około jakieś 5 razy wyżej niż w tamtym okresie, bo ja tutaj jak pamiętam, jak właśnie tutaj żeśmy szli w górę, od tego powiedzmy, nie wiem, wrzesień i ten sierpień, to przecież cena była powiedzmy no 3-4 razy tańsza, niższa w sensie niż teraz jest. No ja ci powiem na moim przykładzie, wyskoczyłem za 15% tego co miałem, wyskoczyłem jak była cena 15. Ale mówię, miałem taką zasadę, biorę te 10-15%, resztę trzymam. I teraz bym miał 4 razy tyle. To taka jest prawda, prawda. To jest ciekawe. No mówię, to wyciągnąłem $1500, teraz bym miał z tego ze 4,5-5 tysięcy. Coś w tym stylu. Wiesz, bo wahania będą, to normalne jest. Góra, dół, ale to jest dla nas woda na młyn, nie? To jest woda na No młyn. dokładnie, dlatego to trzeba potrzymać rok czasu, co najmniej zobaczyć tą hostę, zobaczyć jak puls wyjdzie, poczekać aż Rysiek z tym sekiem wygra, bo to na to człowiek liczy też i to się wszystko zacznie rozkręcać. Przecież parę tygodni temu były na bridge'u, były przelewy po $10 000, alerty przychodziły, przelane z Ethereum 10-20 tysięcy, a w ostatnich dniach to już wchodzą przelane 200 tysięcy, 300 tysięcy. To już jest inny rząd, zer się powoli robi. No powoli inny poziom jest, nie? Powoli jakbyśmy Dokładnie, przeskakiwali. Ta kasa już zaczyna pływać w to, ale to już pływa, że jest tam 1 000 000 dziennie, 2 miliony na plusie na korzyść Pulsa na bridge'u, jak dostaje te raporty. Bo jest fajne na Twitterze, jest ten chyba Pulse News czy coś takiego i oni wysyłają po prostu jaki jest dzienny net obrót na bridge'u. Oczywiście można też przez Mexa wejść to wszystko, ale to już daje też taki pogląd, że to już są inne kwoty niż 2-3 miesiące temu. No już grubasy zaczynają wchodzić. No przecież te zakupy co dzisiaj były, czy to dzisiaj rano chyba było? Po 35 tysięcy? Kurwa, ja nie widziałem nigdy jeszcze takich zakupów, nie? Mogę mieć pytanko? No pewnie, po to tu jesteśmy. Znaczy tutaj nie jestem od początku spotkania, bo akurat nie mogłem podłączyć się o to 18, ale takie pytanie, jak mówimy o odkupywaniu przez boty, jeżeli tutaj akurat w BESie tam powiedzmy pół roku temu trochę więcej było na pulsie,
około 9-10 tysięcy aktywnych adresów, które robiły, nie wiem nawet jaki duży wolumen, ale czy nasze boty w PTGC i UFO odkupujące, jeżeli nie ma ruchu na sieci, to one też nic nie kupią, bo one działają tylko na podstawie taksa. Czy ja źle to rozumiem? Bo jeżeli nagle ruch się zmniejszy, taksowanie nam się zmniejszy, to będziemy wtedy bezsować po prostu. Tak ja to bym w tym momencie widział, chyba że dostarczanie płynności byłoby naprawdę na tyle zyskowne, jeżeli w BES-ie, że po prostu byłby ten ruch, że nasze tokeny cały czas by tam zyskiwały albo odrabiały spadek bezsowy. Czy tutaj moglibyście to jakoś nakreślić, jak to widzicie, jak to wyjaśnić, jak to się może zachowywać? No to jeżeli ja mogę zacząć, pewnie Rydik jeszcze uzupełni, no bo to wszystko jest, wiesz, oparte na wolumenie. No i tak jak mówisz, jeżeli wolumen będzie mniejszy, no to wiadomo, spalanie będzie mniejsze, nagrody będą mniejsze i tak dalej. Tylko tutaj sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak nie będzie wolumenu na sieci, albo no inne tokeny też będą leciały, na pewno. Jeżeli pójdziemy w Bessę, no to wszystko będzie leciało, tylko z tą różnicą, że naszych tokenów ludzie nie muszą kupować, prawda? I z biegiem czasu, jak ich będzie ubywało z obiegu, no to one będą coraz droższe, prawda? I jeżeli na sieci będzie wolumen, a na to liczymy, że ludzie tutaj przyjdą, że będą kręcić tymi tokenami, a jesteśmy podłączeni pod największe tokeny. Jesteśmy podłączeni pod Ryśka, to jest ryśkowa sieć, więc ludzie pierwsze co robią, jak na przykład przychodzą na sieć, no to co potrzebują? Potrzebują pulsa, tak? Token puls. Więc jak zaczną nawet mocno kupować tylko samego pulsa, to nas ściągnie w górę. I w drugą stronę, jak ludzie będą sprzedawać, no to wiadomo, pójdziemy w dół, ale będziemy cały czas palić te tokeny. Ogólnie czy góra, czy dół, to jest gwarantowane. My nie wiemy, czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół. Ale i w jednym, i w drugim kierunku zarabiamy. I oczywiście będą momenty, w których zarobimy mniej, przykładowo będzie miesiąc, 2, 3, ale cały czas będziesz coś zarabiał i twoje tokeny z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będą coraz bardziej wartościowe, bo jest ich coraz mniej w obiegu, a twoja ekspozycja na cały system, prawda, się rozrasta tak jakby, nie? Także no ja to tak widzę, że będą gorsze i lepsze momenty, no tak jak w każdym tokenie, że coś leci, coś spada, wiadomo, ale koniec końców i tak zarabiasz. Masz więcej tokenów w portfelu cały czas, a cena wszystkiego się może zmienić. Jutro może być Ethereum po 3000 albo Bitcoin po 200 000. No przesadziłem z tym 200, nie? Ale wiesz o co mi chodzi, że może pójść i w górę i w dół. To jest pewne, ale my nie wiemy w którą stronę, ale zapisane w kodzie mamy to, że czy w górę, czy w dół zarabiamy. Ja tak to widzę, że jak nie będzie wolumenu, no przecież ile? 2 miesiące temu było słabo. Przecież ja pamiętam te wolumeny po, nie wiem, po 20 000, po 30 000, dobrze mówię. Przecież tutaj jak sobie przejdziemy na Secreto Bank i przejdziemy w dół, to przecież tutaj są wolumeny co? Po 40 000, po 25. To grosze, ale zauważ to, że wtedy na całym poolchainie było może 6 milionów, 8 milionów, a jak tylko troszkę poolchain się ruszył, to boom, nasze boty robią coraz więcej. I teraz mają dużo więcej płynności niż miały 3 miesiące temu. Więc mają więcej hajsu do obracania, prawda? Więc to się cały czas napędza. Ale to wszystko zależy de facto od sukcesu sieci. Ale na sieci zawsze się coś będzie działo. Zawsze się będzie działo coś. Dobrze to słyszeć. Znaczy, no ja to tak widzę, nie? Że będzie się działo i że to spalanie będzie mniejsze, większe, wiadomo, w takim razie. No. Jeżeli my przeczekamy w tym momencie, jest hossę mamy i przeczekamy do kolejnej hossy przez całą Bessę, to nasze tokeny powinny być dużo tokenów i miejmy nadzieję, że się utrzyma wtedy też ten hype na buy and burn. Bo w tym momencie chyba najbardziej idzie w tą stronę hype, bo sporo innych tokenów też się tym zaczyna chwalić, szczycić i tak dalej i starają się podłapać ten ruch. Przynajmniej ja tak to widzę. Znaczy wiesz co, Krzysiek, to jest ogólnie moim zdaniem bez znaczenia.
Znaczy, ja też wyłapałem ten jakby trend, powiedzmy, że tax tokeny, że buy and burn, to tak jak było, mówię, było sacrifice, później buy and burn od PulseXa, później jakieś tax tokeny i tak dalej, ale to jest bez znaczenia, bo my mamy w kodzie zapisane to, że zawsze te podatki będą płacić. Nieważne, czy to kurwa osoby przyjdą, czy to przyjdzie bot, nieważne. Cały czas będą musieli zapłacić to. I cały czas tokeny będą palone, więc tutaj nic się nie może już zmienić, bo kontrakty są takie, a nie inne. Wiadomo, ludzie będą kupować, ludzie będą sprzedawać. Niech robią to jak najczęściej. Jak najczęściej. Wiesz, 10 tysięcy ktoś rzuci, no to $500 idzie zawsze do systemu. I ten system staje się mocniejszy, bo zawsze idzie do LP trochę, a jak czym większe LP, czym większa siatka połączeń, tym boty mają więcej hajsu, żeby obracać, a jak mamy więcej hajsu, no to większe podatki, prawda? Ja pamiętam, jak jeszcze te transakcje botów, to były w takich kwotach powiedzmy $200-300, czasami 400. Teraz to najmniejsze są chyba po 500, po 1000. Wiesz, czym większe wahania cen, tym więcej się dzieje. Boty mają więcej roboty. I bardzo dobrze, nie? Także o to w tym wszystkim chodzi. To wszystko jest oparte na wolumenie. Ale zawsze masz jakiś wolumen, nie? Ja tak samo inne tokeny na przykład muszą szukać kogoś, kto kupi mój token, kto kupi. Tu nie musisz tego. Nie potrzebujesz ludzi w ogóle, nie? Tu jeszcze się odniosę do poprzedniego pytania, że jak nie będzie wolumenu na sieci, że wolumen zawsze jakiś będzie. To dobrym przykładem jest, jeżeli sobie wejdziesz na wykres Pulsa czy BTGC do Pulsa, zobaczysz, że na przykład od marca, bo tam w marcu była pompka, potem przez pół roku wykres Pulsa praktycznie nic nie robił. Stał, wiesz, delikatne górka dół. Na dniówce to dobrze widać, weź na dniówki. Do Pulsechaina? Nie, do Pulsechaina mówiłeś, tak? Znaczy nie, na razie do dolara, wiesz, Dobra. na puls. Czekaj. Widzisz od tej górki do kolejnej? Czekaj, bo poklikałem, kurde. No. I zobacz, to praktycznie pół roku. Tutaj, tak? Mhm. Mamy marzec tutaj. Nie, czekaj, do dolara. Bo ja mam spóźnienie, wiesz. bo No, ci ja pokazuję. wiem. Mhm. Od tej górki ostatniej z marca Mhm. do tego dołka. Tam mniej więcej pół roku jest, nie? No, tutaj jak do tego dołka, no. Mniej więcej, nie? No jest, to tak jak mówię, no 140 dni, no, do pół roku. Tam się cały Pulszczeń wtedy stał. Nic się nie działo. Stagnacja, wiesz, marazm. A boty robiły swoją robotę, nie? I wiesz, dodawały do systemu. Każdy zarabiał tam jakieś tam grosze, bo nie był bardzo mały wolumen na całej sieci, nie? I jeżeli zrozumiesz, jak to działa, zobacz, jak tylko sieć się ruszyła, to zobacz, jak zaczęły świeczki wyglądać, wiesz. Ja właśnie jeszcze wezmę ten wykres Pulsa i właśnie to, co jeszcze mówisz, bo Bo to jest do dolara, nie? A jak zobaczysz w stosunku do Pulsa, bo Puls jest inflacyjny, a BTGC jest deflacyjny. I jeszcze kolejna sprawa, trzeba mieć z tyłu głowy to, że przez ten tutaj zjazd od marca, ogólnie cały czas DAO przez głosowanie dodawało do płynności. Cały czyli czas. na najniższych poziomach cen, czyli na samej podłodze, czyli w najlepszym możliwym momencie zwiększało non-stop płynność do różnych tokenów, do Inka, do Pulsa, do PulseXa, do iHexa, do Hexa, do PIDA, wiesz. I teraz, jak załóżmy, że się hossy, sam PulseChain, Inki i tak dalej zaczną robić robotę, to dodawanie wtedy, jak był na najniższych cenach, spotęguje moc samego tokena, bo będzie dużo większe LP, bo jak LP działa w ten sposób, nie? Że jak cena tokena robi razy 10, to LP też robi razy 10 i wtedy boty muszą obracać kwotami razy 10. Tak. To będzie taka, spotęguje po prostu wykres, nie? Po prostu w innych projektach problemem jest właśnie duże LP, bo żeby to ruszyć, to potrzebujesz dużo hajsu. A tutaj LP jest naszym kolegą, bo czym większe LP, tym większe podatki.
A z podatkami wiemy, co tam dalej idzie. Palenie, LP, nagrody, DAO. I tutaj jak widzimy na wykresie, jak weźmiemy sobie miareczkę, gdy ten, no weźmiemy mniej więcej od dołka, od 7 stycznia, jak Pulse Chain się ruszył, no to powiedzmy aż do tego knota, liczmy do knota, mamy 300%, no razy 3 powiedzmy. A jak sobie weźmiemy PTGC, gdzie jest ten 7, czy tam, który ja wziąłem chyba od 7, pi razy oko, prawda, biorę. Tak tam było 300%, no gdzie to jest, tutaj, do knota tak samo, no to masz 1700%. Czyli tam miałeś razy 3, a tu masz razy 17. Czyli PTGC leciutko zrobiło razy 5 więcej od Pulse Chaina, nie? A do Pulse Chaina to jest w ogóle dopiero ciekawy wykres. To usunę, żeby no mnie ten... A do Pulse Chaina... Piotrek troszkę zwolnij, bo to co pokazujesz dopiero mam 1700% na YouTube pokazane. Dobrze. Jesteśmy dość opóźnieni o parę 5 sekund będzie. Nie, to nie wy jesteście opóźnieni, to ja jestem przyspieszony. Działaś jak UFO, szybko. Nie, po prostu on, sam YouTube ma opóźnienie Tak, w stosunku tak. do tego, co my na żywo mówimy, nie? Bo tam musisz z opóźnieniem, to samo ja to też w opóźnieniu widzę, dlatego Piotrkowi mówię, żeby wolniej to czasami zrobił, żeby pokazał to tamto, wtedy on rozumie, że, że za szybko. Także to, co my mówimy, a to, co on pokazuje, to jest w opóźnieniu zawsze, bo tak działa YouTube po prostu. I do 8 marca chciałbym pyknąć, no a tak pi razy oko, no to tu mamy no razy 5 do Pulse Chaina, nie? O. I zauważcie, że tutaj właśnie to jest trochę takie posrane z tym opóźnieniem, bo ja tu mówię jedno, wy mnie na Space'ie słyszycie od razu, a na YouTubie jest później. No nieważne. Ale w każdym bądź razie, przez to, że mamy deflację, no to widzimy wykres. W prawo i do góry, nie? Cały czas. W prawo i do góry, no nie inaczej, nie? I mówię, tak jak zobaczymy tutaj, tam było wcześniej fajnie to właśnie widać. I o czym ty właśnie, Riddick, mówiłeś, że jak Pulse Chain tutaj no tak, jak Pulse Chain spadał, prawda, od tego, ja tutaj mam 7 marzec, jak on zaczął tak spadać, PTGC tak samo sobie leciało, ale właśnie to, co mówiłeś, przez ten cały okres czasu, te pół roku, to było dodawane do LP, były palone tokeny, to później jak Pulse Chain leciutko się ruszył, co widzimy już tutaj w tych momentach, powiedzmy od września 10, to widzimy jaką lagę zrobiło PTGC. Jesteśmy na dniówce i na PTGC i na Pulse Chainie. Tak sobie popatrzymy od, no obojętnie, no, czy tam końcówka sierpnia, czy początek września, no to tu mamy wystrzał, jak z katapulty, nie? Bo tokenów jest mało. To każdy jakiś zakup mocno pcha nas w górę. I tutaj właśnie ktoś się zapytał, tu fajne było pytanie gdzieś. Pierwsze to było, teraz jest spalone 11% PTGC w ciągu roku. A co się stanie, jak będzie spalone 50% w jakieś 2-3 lata? No to jeżeli jakiegoś towaru jest bardzo mało, a z drugiej strony ktoś go cały czas kupuje, to co się może stać z ceną? No jest katapulta w górę, nie? To będzie wtedy najwyższy hockey stick, czyli będzie największy wykres w historii wykresów. Już się zaczyna to robić na UFO i na PTGC, bo takich wykresów nie znajdziesz praktycznie nigdzie. To, co zrobiło PTGC w stosunku do podstawowej waluty, czyli Pulsa, nie znajdziesz nigdzie indziej, na żadnej sieci, na żadnej walucie. Wierz mi. To jest parabola tylko w górę, nie? A jak będzie tych tokenów jeszcze mniej, z tym tak samo dużym LP, gdzie masz non-stop kupującego, że jak ta parabola będzie wyglądała, to ryśkowy heks to będzie chuj w porównaniu do tego. Tu jeszcze jest kolejne pytanie. To o tym dzisiaj pisałem na Twitterze, chyba dzisiaj rano napisałem, bo tu było pytanie to kto na dziś więcej spala? PTGC czy PulseX? No i tutaj odpowiem mniej więcej to samo, co napisałem na Twitterze. Pokaż wykres PTGC do Hexa i do Pulse Xa, przepraszam. Do PulseXa, dobra. Kto więcej spala, nie? Znaczy, czyli która cena bardziej rośnie. czy wiesz co, Pokaż wykres
PTGC do Pulse Xa w porównaniu do Pulse Xa. Już nie do dolara, tylko do Pulse Xa. Tak. No szukam tej pary, tylko trochę mi tu... To wtedy zobaczysz, będzie Nie, ale- to wszystko klarowne. Nie do Pulsa, tylko do Pulse Xa. Czekaj, bo ja mam opóźnienie, ja nie widzę. Tak, no ja właśnie dopiero wybrałem parę tutaj, no ale tak jeszcze na liczbach, jakbym miał powiedzieć, przykładowo, Pulse X wczoraj zostało spalone $100,000, no rozmawiamy o dolarach, bo tak będzie najlepiej, $100,000, a PTGC spaliło około $27,000. I teraz niech wyobraźnia zacznie pracować. Pulse X jest większy od PTGC o około 57 razy. Biorąc pod uwagę market cap. Jest większy o 57 razy, a pali tylko 3 razy więcej. Bo PTGC spaliło jakieś 27-30 tysięcy dolarów, a Pulse X $100,000. Wyobraźmy sobie, co więcej spala. A teraz sobie przejdziemy do wykresu właśnie do Pulse Xa. PTGC do Pulse Xa. No to wykres jest w prawo i do góry. No ja jestem teraz na dniówce, wy nie wiem, czy już widzicie, czy nie widzicie. Ale w każdym bądź razie, wiadomo, tu będzie taka szpila w dół. Jak na przykład Rysiu dopierdoli z armaty w tą stronę, co trzeba, nie? Jak mu się uda coś spompować, albo po To, że prostu... boty się wyrównają i Tak, my zawsze będziemy chceć spalać, bo jesteśmy mniejszym wiaderkiem, wiesz. PLSX to jest basen, kurwa, olimpijski, a my jesteśmy tylko wiaderkiem, nie? Czyli nas jest łatwiej, szybciej napompować, spalić i tak dalej, nie? Jesteśmy dźwignią na to, nie? no i widzisz, o, na przykład tutaj jest to, że no i dalej, Adi musi zrozumieć LP, bo tutaj pisze na przykład Rysiek wchodzi na scenę małymi kroczkami, wy lepiej uważajcie na niego, jak on wejdzie, cała para, to się będzie działo. Rysia tokeny warto też mieć. I właśnie mocne połączenia robią to, że ciągną nas do góry. To nie bez powodu jest, kurwa, wrzucone 14 milionów płynności w PTGC, gdzie głównie mamy płynności z Pulsem, z DAI, z Hexem, z Teddybear, z Atropą, z Pulse Xem. Tu jeszcze nawet nie są wszystkie pary, ale jak popatrzymy na te główne, idąc krok dalej, UFO, to UFO ma przecież tutaj Pulse, DAI, Hex, Inc. To są przecież wszystko tokeny Rysia. Jeżeli Rysiu by miał pompować, to to wszystko nas pociągnie w górę. I tak samo mamy... Dużo szybciej, dużo bardziej niż same tokeny Rysia. To jest lewar. Ten ekosystem jest lewarem ponad sieci Ryśka. Tak. I Każdy wykres... musi zrozumieć. wykres Chcesz mówi za zarabiać siebie. tokeny Ryśka, to trzymaj tokeny Ryśka. A jak chcesz zarabiać więcej tokenów Ryśka, to trzymaj PTGC albo UFO. To jest proste. Ja wiem, że to jest może dla wielu ludzi ciężko zrozumieć, bo ja też byłem długo zapatrzony. Czekaj, ja może No, dawaj. na swoim przykładzie to powiem, może ktoś to zrozumie, kto nie czai, nie? Jak ja kupowałem rok temu PTGC, to cena za PTGC w stosunku do Pulsa, do tokena Pulsa, nie do dolara, w stosunku do ceny Pulsa, to było 0,02 Pulsa za jedno PTGC. Czyli PTGC było warte jedną 500 Pulsa. Zobacz, co się stało po roku. Ja kupiłem wtedy za taką cenę. Dzisiaj ta wartość wygląda w ten sposób, że jedno PTGC jest warte ponad 5 pulsów. Rozumiesz? Wtedy kupowałem za jedną 500, a dzisiaj ta wartość wygląda w ten sposób, że jeden PTGC jest warte 5. Czyli zarobiłem, kurwa, 1 000 000 razy X-ów w stosunku do PLS-a. Ja już nie mówię o stosunku dolarowym, nie? Tylko w stosunku do samego PLS, czyli do głównego tokena całej sieci. Bo tak trzeba to rozumieć. Na przykład... przykład... tej sieci i to jest główny token tej sieci. Czyli na przykład na liczbach, ja lubię właśnie liczby, bo wtedy to trochę tak działa na wyobraźnię. Wyobraźmy sobie, że Riddick wrzucił 1 000 000, to podaję liczby dla przykładu, ja nie wiem, co on tam robi, prawda, tylko żeby to było wyobrażenie. Ja tutaj właśnie odpalam sobie wykres do Pulse Chaina i dajmy na to, I że... od samego początku. Tak, właśnie idę w tą cenę, no tak mniej więcej 0,02,
Kurwa, jak tu wysoko to już To jest. był prawie na samym początku. To mi się Wiesz, to wykres, ja kurwa, kupowałem nie. w drugim tygodniu. Nie? Ja tu wezmę. O, staram się. 0022, no niech będzie. Tam gdzieś to jest po tym dołku pierwszym i w ogóle. Moment. No to chłopie. To są kolosalne liczby. I teraz tak wygląda właśnie deflacja. Tu jest 20. Jak chcesz trzymać ryżkowe tokeny, to będziesz dalej trzymał, już masz 1 000 000 ryżkowych pulsów, nie? O, czekaj, ja zrobię inny To dalej wykres. będziesz miał ryżkowych pulsów 1 000 000. Jeżeli trzymał będziesz PTC, to w stosunku do pulsa zarobisz tyle X-ów. W stosunku znaczy ja zarobiłem tyle X-ów, tyle pulsów, nie? Bo nie trzymałem pulsu, trzymałem PTGC, czyli trzymałem token deflacyjny, który mi zarabia ponad, robi mi dźwignię ponad token całej sieci, nie? No i też trzeba zauważyć, jaka jest liczba wielorybów, delfinów na pulsie, bo przecież na poświęceniu to tam tysiące ludzi wchodziły. No to jaka byś ja byłem... Tam już Ja jest byłem- odprawione wszystko. Tam pompuje 2-3 razy pulsa, będzie spust. Bo ludzie też pewnie są wkurzeni na Ryśka po 3 latach i też będą zrzucać. Tylko że te zrzuty będą pomagać PTGC. Taka jest prawda. No bo będzie większy wolumen, nie? No. Ale też wiesz, ja byłem małą rybką, kurde, wiesz, bo co ja tam, wiesz, całe gówno poświęciłem, nie? Bo nie miałem kasy dużo, ale No ja mam to samo. No mówię, no, No, trzeba się to- ustawić na to- czymś, to jest szansa. No. zarobiłem swoje, nie? Ja, wiesz, nie narzekam. A trzymając pulsa nie zarabiasz nic. Zarabiasz Dokładnie. dalej, masz 1 000 000 puls, zaraz coś od 1 000 000 pulsa, masz dalej 1 000 000 pulsów. Ale jeżeli wejdziesz w jakiś dobry projekt, to jest deflacyjny, który ci jeszcze przynosi dodatkowe zyski, daje nagrody i tak dalej, no to zarabiasz więcej pulsa w stosunku do pulsa, nie? No to przykładowo, powiedzmy z twojej ceny, gdyby ktoś wrzucił 1 000 000, no to trzeba zrobić bardzo dużo. Powiedzmy 1 000 000, w sensie 1 000 000 puls chaina, nie? No Tam- 1 000 000 pulsów, no. Tak, 1 000 000 pulsów, no tam chyba było 23 000%, czyli to jest 2300 X-ów, tak? Dobrze? No, chwilę za oko. No to z 1 000 000 pulsów robisz 2 miliardy 300. Dalej chcesz trzymać puls chaina? No, chyba nie. Nawet jakby włożył człowiek 1 000 000 na początku i był... Nie, to są jakieś za duże liczby, to muszę chyba 1-0 ci się coś pomylił. Ile tam było procent? Może tam było 230x. Pojebałem coś? Może? Może tak być. Chyba 1-0 gdzieś ci się tam jebnęło. Mogło być, tak. Czekaj, na minutkę muszę wyskoczyć, zaraz wracam, okej? Aha. Tak, no 1-0 się pykło. Czyli nawet jak zrobimy 1 000 000 i damy razy 250. No to z 1 000 000 puls chaina robisz 250 milionów. Więc i przy okazji jeszcze masz nagrody, które ci przez ten cały okres czasu wpadły, czyli powiedzmy teraz już będzie 13 miesięcy, nie? Gdzie na początku te nagrody były kolosalne, bo było dużo mniej osób, natomiast w dolarze te nagrody, bo wiesz, dostawałeś dużą ilość tokenów, ale tych tanich tokenów, bo jak cena tutaj była powiedzmy, nie wiem, 8 centów, tak? Dobrze patrzę? Co ja pieprzę, jestem do pulszczenia. Muszę wrócić na USDT. No to jak tutaj sobie popatrzymy, to przecież ta cena ma, nie wiem, 5 zer. Nawet gdzieś tam chyba 6 zer, tak? 5 zer. 5 zer po przecinku, więc w kwestii dolarowej to są śmieszne pieniądze. Ale dostawałeś przykładowo dziennie, nie wiem, 50 000 tokenów, 100 000 tokenów. I weź sobie teraz to przemnóż przez kilka dni i jeszcze to zrób razy dzisiejszą cenę. Przykładowo do dzisiejszego dnia ktoś dostał, powiedzmy, nie wiem, 15 milionów tokenów. Gdzie Delfin jest chyba 10 000 dolarów, kosztuje może trochę więcej. Jak weźmiemy sobie tam 29 milionów tokenów, Delfin troszkę więcej ma, ale jak weźmiemy sobie 29 milionów tokenów i razy dzisiejszą cenę 4, no to masz 11 600. I tylko za trzymanie tokenów od samego, powiedzmy nawet nie od samego początku, no bo kto tam był od samego początku, ale powiedzmy od tego dołka tutaj, co mamy na tym, no tutaj jest zjazd od 6 listopada do którego? Do 11 grudnia.
Czyli powiedzmy gdzieś tutaj, nie wiem, 11 grudzień, 12 grudzień, 13, jak ktoś wchodził i przez ten okres czasu do dzisiaj, dajmy na to, że trzymał po prostu, włożył w staking, to de facto w niecały rok za samo trzymanie, za same nagrody, ja nie wiem ile ktoś zebrał, ale mógł zebrać dziesiątki milionów nawet tych tokenów. To dajmy na to, że za samo trzymanie i staking ma $12,000. Już nie liczę o tym, że jak tam wszedł i te tokeny mu zrobiły XXX 100 czy ileś tam, nie? Także to tak wygląda właśnie deflacja. To co cały czas Riddick mówi, że to jest deflacja. Nigdy tokenów nie będzie więcej. Tutaj nie masz płacone za inflację, czyli coś z powietrza, tylko masz wypracowaną prawdziwą wartość, bo boty robią obrót. Boty pracują, więc najpierw jest wypracowywana wartość i dopiero wtedy jest to rozprowadzane na innych. To tak jakbyś miał takie państwo, gdzie podatki idą na dobre cele, bo de facto tutaj podatki zawsze idą na dobre cele. Cały czas ta wartość jest właśnie rozprowadzana. I tak jak mówię, tutaj mamy 0,5% na skupienie z rynku i spalenie na zawsze, 0,5% na dołożenie płynności zawsze z Pulse-Chainem, bo tutaj jak automatycznie boty robią te transakcje, to zawsze z automatu jest dodawana płynność do Pulse-Chaina. No jednak do głównej waluty sieci, no bo bez Pulse-Chaina nic innego nie zrobisz, bo musisz mieć na opłaty. 2% do DAO, 1% do stakerów i 1% do hodlerów. Więc tutaj najpierw jest wypracowywana wartość, a dopiero później jest to rozprowadzane. Nie ma jakiegoś pieniądza za darmo, nie ma darmowych obiadów, nie ma tutaj inflacji. Więc No to ja myślę jedno, że tak jak mówisz, teraz mówimy tak, rok czasu, początek, strzał 250x, no to jest tak jakby, mówię, 1 milion pulsów i nagle po roku masz 250 milionów, czyli tak jakbyś poświęcił u Ryśka $25,000. Ale też nie wierzę w to, że to nagle zrobi w kolejny rok 250. To też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Jak zrobi 10x, naprawdę wszyscy będą zadowoleni. no A tak, jest bo, na to duża szansa i tyle. no od teraz mamy na razie 125 milionów market capu. No to sorry, jakieś takie memcoiny z niczym pod spodem robią 5 miliardów market capu, 10 miliardów market capu, bo mają tylko jakiś hype, ale co jest jeszcze ważne, one mają market cap powiedzmy 10 razy większy, czy nawet 100 razy większy od aktualnego na PTGC, ale płynności mają mniej. Ja nie wiem ile Shiba ma, na następne sobie nagranie to przygotuję, bo wypadło mi to z głowy, ale Shiba przykładowo, teraz podaję liczby dla wyobrażenia, że dla przykładu, dajmy na to Shiba teraz ma 5 miliardów market capu, a ma płynności tyle co PTGC teraz. A jesteśmy mniejsi o 30 czy 4, o 300 razy. Już wróciłem i właśnie a propos, wcześniej poruszyłem temat UFO, nie? Że stosunek market capu do liquidity. To jak Shiba ma załóżmy 5 miliardów w tej chwili, bo ja też nie znam tych liczb, to UFO ma tyle samo albo więcej płynności niż sama Shiba, gdzie jest kurwa, nie wiem, 100 razy większa. No patrzymy, no chłopie, Shiba, wiesz ile ma Shiba? Kurwa, 16 miliardów. No, a ile market capu? No market capu ma UFO 16, tak, market capu ma 16, a ile ma Czyli płynności? spróbuj na przykład, jak jesteś tym, nie, miliarderem w Shibie, spróbuj to sprzedać na rynku, nie? Zobaczmy. No nie ma szans tego wypłacić. Tu jest ta różnica. Tu jak jesteś milionerem czy miliarderem UFO, no to sobie masz płynność. Bo tu jest płynności tyle, że nie zabraknie dla nikogo. Starczy dla wszystkich, jeszcze zostanie. I trzeba wziąć to pod uwagę, że tej płynności już nie można wyciągnąć. To wszystko, wiesz, znaczy na UFO to jest Tak. na V2, nie? Czyli to są, wiesz, część jest spalona przez założycieli, ale UFO polega na tym, żeby ludzie, bardzo dużo właśnie ludzie dodają ze swoich portfeli, nie? Czyli UFO trochę inaczej działa niż PTGC, bo część jest zamrożona od razu, na starcie była zamrożona, a
jakaś tam druga część, nie wiem, czy połowa, czy trochę więcej niż połowa, to po prostu ludzie z własnych portfeli dodają, tylko że oni zarabiają przychód pasywny, nie? Tak samo jak na PulseX-ie, na farmie. I właśnie im oni więcej wkładają, tym więcej sami zarabiają, wiesz, sami napędzają swój kapitał, nie? No wiesz, jak teraz rozmawiamy, co może być, jaki może być market cap w tym cyklu, no powiem szczerze, będzie miliard, to człowiek będzie zadowolony, no taka jest prawda, no zobaczymy za kolejnym cyklu, to już jest większy, ale jakby teraz osiągnęło miliard, to jako pierwszy w ciągu 2 lat, mówię, to by był naprawdę bardzo dobry wynik. O. No to wszystko zależy ogólnie od sieci, wiadomo, Dokładnie, i my nie wiemy, kiedy się skończy cykl. Ale jak się skończy cykl, to kurwa wszystko pierdolnie na glebę i tu nie ma co się oszukiwać, no. Tak, Tylko my, sprawa, bo tylko my to zarobimy jest na tym. ważniejsze na całej sieci. No my zarobimy, czy jest w górę, czy w dół, tokenów zawsze będziesz dostawał, bo jak trzymasz jakiś token i nic za niego nie dostajesz, ja już mówiłem to kiedyś, ja mam taką samą zasadę jak Xgrosz. Każdy token ma robić więcej tokenów. I co? Ty sobie załóżmy, trzymasz sobie Hexa. Hex jest zajebisty. Ja tutaj nie chcę porównywać jabłek do gruszek, ale chodzi mi o to, że przykładowo nie chcesz stejkować Hexa, no bo nie chcesz sobie mrozić tego kapitału, no to de facto on nie spełnia swojej funkcjonalności, bo on ci nie daje nic, jak go tylko bo to jest trzymasz. zaprojektowany do tego, żeby trzymać w zamrożeniu, żeby ci dawał więcej heksa, nie? Tak. Więc tutaj jeszcze... A tutaj masz, wiesz, a w PTGC na przykład, jak trzymasz PTGC, zarabiasz 1%, nie? Czyli nie masz zamrożonego, to masz, wiesz, wszystko wpłynie, nie? I na swoim portfelu, wiesz, i nic nie musisz robić z tym nawet. Jak chcesz zarobić drugie tyle, to sobie wiesz, to sobie robisz stake'a, nie? Tylko, że tu masz liquid staking. W każdej chwili sobie odmrażasz, zamrażasz, tylko płacisz 1% jak odmrażasz, nie? Jak odstake'owujesz, źle się wyraziłem. Bo jak zamrażasz, no to ten jest locking wtedy. A tutaj jak trzymasz, wiesz, w stake'u, to jest liquid stake, to się nazywa, wiesz, to jest nowe rozwiązanie. To nie tak jak w Hexie, że na przykład na roku muszę zamrozić. Tutaj sobie zamrażasz, dostajesz więcej. Cena ci się podoba, odstake'owujesz, czyli robisz withdraw na stronie, wyciągasz, załóżmy, bo jak masz 1 000 000 zastejkowanych, wyciągasz sobie 100 000, 10%, sprzedajesz sobie, nie? Płacisz od tego 1%, potem sprzedajesz, płacisz 5% za sprzedaż, ale w każdej chwili robisz to, co chcesz, wiesz. Tylko, że musisz zapłacić zawsze taks do systemu, nie tak jak w życiu. Na tym polega cały system, że jest opodatkowany. Nie? Spróbuj zrobić w życiu, wiesz, jakieś fajne ruchy bez podatku. To tak samo tutaj zmieniam troszeczkę z innej beczki. Na przykład tutaj Kamil napisał, że powiedz, jakie korzyści ma Rysiek z PTGC. No to przykładowo PTGC jest największym kupującym tokeny Richarda. Bo DAO zawsze skupuje tokeny Ryśka. I tak jak wielu mówiło, że PTGC to niedobre dla Pulsechaina, przecież my mamy największe, my tam jesteśmy w topce. Zawsze, top 2, top 3, jeśli chodzi o posiadanie tokenów Ryśka. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. LP, sieć połączeń z ryśkowymi tokenami, no z tymi największymi. No, generalnie chodzi o to nie jest, że to nie jest konkurencja. Nie. To jest ekosystem, który się nawzajem wspiera. Jeden ekosystem pomaga drugiemu. Chodzi o to, że jak to się na pochop nazywa? Czy to w biologii to kiedyś było? Chyba słowo mi wyleciało z głowy. Symbioza chyba. Symbioza, tak, o tym słowo chodzi. Wiesz, to jest system symbiotyczny, nie? Czyli jeżeli my kupujemy Pulsa, kupujemy PulseX-a, na przykład DAO kupuje, czy tam z automatu z procentów do Pulsa, same boty to robią, nie? To wiesz, podnosisz cenę samego Pulsa, PulseX-a, Inka, Hexa, poprzez to, że DAO skupuje i go spala, czyli PTGC i UFO spala ci i kupuje i spala najwięcej ryśkowych tokenów w całym ekosystemie Pulsechaina. Rozumiesz? To był największy kupujący na całej sieci, największy wieloryb, który non-stop spala. Tych tokenów ryśkowych będzie coraz mniej, bo DAO to skupuje z sieci, robi parę z PTGC i spala na Dead Address, wysyła tokeny PLP, nie? Już sparowane. Czyli to nie jest system, że kto zarobi więcej. To wszystko się razem
w symbiozie napędza. Jeden napędza drugiego, a drugi napędza pierwszego. I tak samo jest PTGC jest połączone bardzo dużą siecią połączeń z PIDAI, Zatropu i Steady Bearem, nie? Bo tam jest kurwa po $500,000 czy w PIDAI jest trochę więcej, ale w Atropie i w Steady Bearze, nie? Tam masz po chyba 7, nie pamiętam dokładnie. Tak, tam niecałe 7, no milion, jest teraz pół na miliona, YouTubie. milion jakoś tam. Mhm, tak. Czyli wiesz, test spala ten, czyli napędza Atropa napędza PLS. I to jest taka symbioza, która napędza całą sieć, która im więcej spala, tym tokeny wszystkie stają się coraz bardziej wartościowe. Tu nie ma jakiejś konkurencji. Tu każdy pomaga każdemu i cała sieć rośnie dzięki temu. Tak samo Sobie tutaj. wyobraź, że system PTGC jest drugim największym poryśkowym na całej sieci, który ma LP z ryśkowymi i z Atropą, nie? No a tutaj na przykład Rysiek się uczył od kogoś, czy uczyli się od Ryśka? No, oni się uczyli od Ryśka. To ty, Rydik, bardziej znasz tą historię, ale TGZen, to on, czyli twórca PTGC, on studiował Ryśka nagrania po 3 razy. On może Na powiedzieć... pamięć zna wszystkie jego teksty, wszystkie jego zagrania, wiesz. No, dlatego powstał tak genialny projekt, bo on się uczył, że to ma być DeFi, ma być wszystko zdecentralizowane, że znacie wallet, nie? Czyli, że tokeny nigdy nie opuszczają, wiesz, to jak stykujesz tokeny PTGC, one nigdy nie opuszczają twojego portfela. One ci nigdy nie znikają z portfela. Tylko wielu ludzi nie rozumie tego i wiesz, jak przychodzą do naszego systemu, zastejkują sobie, zarobią tam parę groszy, chcą sobie wypłacić parę groszy, oni widzą swoje tokeny na portfelu, próbują sprzedać i wiesz, dlaczego nie mogę sprzedać swoich tokenów? I od razu, wiesz, na dzień dobry już z doświadczenia, bo to od roku to samo pytanie się zawsze pojawia na grupie, nie? Dlaczego nie mogę sprzedać tokenów? Na 100% jesteś zastejkowany. Odstejkuj i wtedy będziesz mógł sprzedać. Bo ludzie widzą swoje tokeny na portfelu i myślą, że to jest, wiesz, że dalej je mają, a zapominają o tym, że zastejkowali, nie? Tylko, że tutaj jest liquid staking, który jest właśnie w DeFi, to jest takie rozwiązanie, to jest bardzo nowatorskie, tego jeszcze nikt wcześniej nie robił, że pomimo tego, że zastejkowałeś, twoje tokeny są ciągle w twoim portfelu, nie? Nie ma jakiegoś, wiesz, adresu, na który wysyłasz, który można zhakować i tak dalej. Wiesz, tu jesteś sam odpowiedzialny za swój portfel. To jest prawdziwe DeFi. To, wiesz, oni się nauczyli na ryśkowych zasadach. Nacio Keys, Nacio Wallet, nie? A jeszcze takie jedno, bo tutaj na przykład Adi ponownie napisał tak. Ok, jak trzymasz PTGC za $200, to co ty zarabiasz? Nic. No to ci powiem, Adi, kurwa, równie dobrze możesz włożyć sobie 200 milionów. Przecież to jest normalne, że tyle ile ty włożysz, tyle ty będziesz zarabiał. Co ty chcesz ze złotówki zrobić 15 milionów? No to nie tędy droga. No to trzeba troszeczkę zmienić podejście, no bo to wiesz, ja się od razu uruchamiam na takie coś, no co to 200? Ja wiem, dla kogoś to może być dużo, ale nie oczekuj tego, że jak ty dasz malutko, to ty zgarniesz najwięcej. Ile od siebie dajesz, tyle dostajesz. No to jest normalne chyba, tak? Ale w każdym bądź razie cały czas twoje 200 się robi bardziej wartościowe, bo tokenów jest coraz mniej. No, tak samo ja bym mógł powiedzieć, a co to tam na tej farmie? Ink kosztuje powiedzmy, nie wiem, 3,50 teraz czy ileś, ale włożyłem 20 zł i dostaję 2 inki na pół roku. No, matematyka, no czym więcej zer dołożysz, tym więcej... Procenty się kłaniają. Nie? Tak, Im więcej Bartek. dajesz procentowo do całej społeczności i tym więcej dostajesz od całej społeczności. No sobie wyobraź, żyjesz, kurwa, nie wiem, załóżmy 100 000 lat temu, jako, nie wiem, tam te plemiona żyły, kurwa, gdzieś tam w jaskiniach. I ty jesteś w takim plemionie, nie? Masz spełniać swoją funkcję. Jak wiesz, jeżeli nie polujesz, czyli nie zarabiasz, nie polujesz, nie dajesz do społeczności, to społeczność nie daje tobie nic, kurwa, nie? Piotrek, też pokaż twój stake na PTGC, co zrobiłeś, bo on tam był ile? $300-400 wrzucony ten milion? Chodziło? Tutaj mamy 1 000 000 PTGC. No to ja na portfelu chyba nie widać portfela. Nie wiem jeszcze jak to zrobić, żeby było widać portfel, ale no teraz jest $514, nie? Na tym portfelu i mamy 1,8 000 PTGC, to jest $422 i 1,7 000 UFO. To jest $67, no i mam 30 dolców w Pulszczejnie, prawda? 383 tysiące. Czyli liczmy, że w samym PTGC mamy $422 i $62 w UFO. Więc no mamy ile? 484 dolce. No i jest jak jest. No,
z takiej kwoty zarabiamy tyle. To nie możemy patrzeć na kwoty dolarowe. Patrzmy na procenty. Przecież to o to w tym wszystkim chodzi, że czym mamy mniejszy kapitał, tym chcemy może więcej X-ów uszczelić i więcej ryzykujemy, ale jak ty sobie włożysz, dajmy na to 1 000 000 i to wtedy tobie wystarczy 8% rocznie i dostajesz tam 80 000. No nie oczekujmy z $200 200 000, tak? Także Bartek, jak coś, to masz tutaj głos, bo pisałeś na YouTubie, co tam. Dobra, cześć panowie. Hej, hej. Chciałem zadać pytanie, ale zanim zadam, chciałem, żebyście mieli kontekst wobec mnie. Mianowicie od samego początku nie słucham audycji i wasze 2 projekty, które omawiacie, znam tylko z nazwy i, że tak powiem, z widzenia. To znaczy jestem na Pulse Chainie od poświęcenia na Pulsa i później mając tam stejki i niektóre tokeny ryśkowe, przewijały mi się te 2 tokeny, ale nigdy ich nie zgłębiałem, więc to taki chciałbym, żebyście mieli kontekst, że jestem takim Januszem w temacie, o którym wy rozmawiacie. I teraz moje pytanie. Od samego początku, to znaczy zaraz po starcie sieci, dobrze czy niedobrze, ale obstawiłem, że tokenem, który zrobi największą robotę, czyli najlepszy wynik spośród ryśkowych, bo te brałem pod uwagę, czyli te 4 tokeny ryśka, uznałem, że to będzie INK. Dlatego starałem się jak najwięcej ich wyfarmić. Nic nie sprzedawałem, a jeszcze trochę dokupywałem. Po ostatnim rajdzie Hexa, mówię cały czas o Pihexie, nie? Bo tam o I to w ogóle nie biorę pod uwagę, doszedłem do przekonania, że być może Rysiek będzie chciał udowodnić wszystkim, że to jednak Hex będzie tym numerem 1, będzie chciał go najbardziej spompować w przyszłości. I jak sobie to uświadomiłem, no to zacząłem też trochę tego, zacząłem też Hexa kupować, nie sprzedając Inka. I teraz moje pytanie, to taki ten jeszcze kontekst. Do końca nie znam wszystkich założeń i konstrukcji projektów, które omawiacie, ale słuchając tego, co tutaj mówiliście, no to ma to wszystko ręce, nogi, ładnie to wygląda i rozumiem, jak to może wyglądać w przyszłości. Natomiast chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli, jak to widzicie, czy na dzisiaj, po tych olbrzymich wzrostach, które miało PDGC i UFO, czy one na dzisiaj, na ten cykl, mówimy tylko o tym cyklu, czyli powiedzmy na pół roku, mogą zrobić większą robotę, lepszy wynik niż taki INK czy Hex. Dlaczego? Jeszcze rozwinę pytanie. Omawiając historię, odnosiliście się do Pulsa i PulseXa, prawda? I te tokeny w zasadzie stoją, nie stoją w miejscu, ale są jeszcze poniżej poświęcenia. Uważam, że najlepsze dopiero przed nimi. Rysiek jeszcze, myślę, czeka na zakończenie sprawy z SEC-iem i dopiero zacznie się ta pompa, którą byśmy sobie życzyli albo której się spodziewamy. I dlatego, słuchając was, zastanawiam się, ma to sens, co mówicie, ale czy dla mnie chyba jednak lepiej jest siedzieć w tym, co mam i ewentualnie rozważyć te 2 projekty na przyszły cykl. To jest takie pytanie. Nie wiem, czy tak jest, ale sobie gdybam, bo dopiero staram się zrozumieć i wejść w to, o czym mówicie. No więc podsumowując, czy uważacie, że od teraz zrobicie te 2 tokeny, zrobią lepszy wynik niż INK i Hex w tym cyklu? Piotrek, ty zaczynasz czy ja? No, dawaj. Dzięki za to pytanie, bo bardzo trafne pytanie, wiesz, z punktu widzenia, takiego zwykłego, prostego chłopa, wiesz, który małe rozeznanie na rynku i tak dalej, nie? No dobra, okej, no niech tak będzie. Po pytania ci powiem tak, masz małe rozeznanie. Zadam ci parę takich prostych pytań, chodzi o to, żeby ci
uzmysłowić, co jak wygląda. Widziałeś wcześniej, jak Piotrek pokazywał stosunek PTGC do Pulsa albo do PulseXa, wykres? Tak, widziałem. No, widziałem, że już tutaj potężne wzrosty już mieliśmy, prawda? Tak, tak. Czyli potrafisz czytać wykresy, tak? No potrafię. No. Czyli ja tak teraz takie proste, chłopskie pytania zadaję. Chodzi mi o to, żeby uzmysłowić tobie i innym słuchającym, co działo się do tej pory, wiesz, bo nie wiemy, co się stanie w przyszłości, nie? Możemy tylko się opierać na przeszłość, na wykresach. I to wiesz, to jest podstawowa nasza zasada, żeby ludziom tłumaczyć, jak to czytać, jak to widzieć, co się może zdarzyć w przyszłości na podstawie przeszłości, bo historię znamy, a przyszłości nie znamy, nie? I tak, jeżeli do tej pory token deflacyjny zyskiwał na wartości nad tokenem inflacyjnym, jakim jest, załóżmy, INK, jakim jest Puls, jakim jest HEX, IHEX i tak dalej, czyli te wszystkie ryżkowe tokeny, nie? No poza PLSX-em, nie? Znaczy, no on jest deflacyjny, ale jest mało deflacyjny, bo to jest zbyt duży, potężny. To on po prostu jest deflacyjny, ale on się tak bardzo powolutku, bo to jest duży basen. Ale wykres do PulseXa też pokazuje, więc możesz go sobie zobaczyć. No nawijaj dalej, Riddick. Pokaż tam na ekranie, żeby to Tak, ludzie no, zauważyli. właśnie nie wiem, czy to tam będę. będziesz pokazywał. Tak. Właśnie będę Do pokazywał którego teraz tokena, do... który ja nawiążę do tego tokena. Do PulseXa właśnie będę teraz pokazywał. Dobra, no to PulseX jest deflacyjny, nie? No, powinniście już tam mieć zaraz. Jesteśmy na tygodniówce. Świeczki tygodniowe. Chodzi generalnie o to, że PulseX jest deflacyjny, ale to jest tak duży basen, nie? Że ciężej go napełnić. Znaczy, wiesz, jeżeli miałbyś napełniać wiaderko z wodą, a basen olimpijski, no to co się szybciej napełni? Twoim zdaniem. Nie, no wiem do czego zmniejszasz. Im mniejsza pula płynności, tym łatwiej ją wypompować. Znaczy wypompować cenę, prawda? Przy mniejszej puli płynności i przy mniejszym stosunku puli płynności do market capu również. Dokładnie, no o to mi chodzi. No to załóżmy, że trzymasz, ty wcześniej to powiedziałem. Nie wiem, czy to zrozumiałeś, czy nie zrozumiałeś. No teraz się odniosę na przykład do PulseXa. To lepiej trzymać PulseXa. Zobacz sobie teraz na wykres, bo to jest pokazane na wykresie u Piotrka na YouTubie. Czyli zobacz, jeżeli byś trzymał PTGC zamiast PulseXa, możesz pokazać, Piotrek, od tego dołka do góry? Od której daty? Czy... Nie, ja to rozumiem, ale wiem, no czyli upraszczając, czyli twierdzisz, że to, co się wydarzyło i bazując na tym, co się wydarzyło, będzie podobnie w przyszłości. Tak upraszczając. Powiem ci tak. Będzie lepiej. Będzie bardziej spotęgowane, bo tokenów jest coraz mniej. Rozumiesz? Deflacja. Czyli to będzie taka dysproporcja, bo ta dysproporcja się cały czas zmienia, nie? Czyli tokeny ubywają z jednej strony bardziej na PTGC niż ubywają na PulseX-ie. Bo tam też ubywają, tylko że powolutku. Tu ubywają dużo szybciej. Czyli, ale pamiętaj, masz duże ratio. Znaczy ratio jest zachowane zawsze takie same, tylko że masz dużą pulę płynności, nie? I jak nasze tokeny ubywają, to zyskują na cenie, nie? W ogóle na wartości w stosunku do tego tokena drugiego. Czyli, że trzymasz Tak, dokładnie. SX-a, nie? Załóżmy, on jest deflacyjny, oczywiście. Tylko że ta deflacja jest tak powolna, że wiesz, że no zarobisz tam, wiadomo, każdy zarobi, nie? Tylko że to będzie taki powolutki zarobek, wiesz, w stosunku do naszego tokena, nie? Do naszego, to kurwa nie nasz, tylko całej sieci, nie? Do PTGC zarobisz, kurwa, ile tam było procent w stosunku od września, od października? No 700 ileś, no. Nie? 700 około, powiedzmy. No wezmę od sierpnia, no to mamy 700, no 770, no liczmy 700, no. No to zobacz, jakbyś trzymał PTGC, to byś miał 700% więcej PLSX-ów. Jak trzymasz PLSX-y, to masz dalej 700, znaczy to masz dalej, jak trzymasz 1 000 000 PLSX-ów, to masz dalej 1 000 000 PLSX-ów na koncie, nie? Jakbyś trzymał PTGC, to masz stosunek, ten ratio się zmniejsza,
Czyli płynność się zwiększa, ale ubywa tokenów w tych PTGC. Co za tym idzie, stosunek ceny PTGC do PLSX-a się zwiększa, nie? Czyli widać to na wykresie dokładnie. Czyli jakbyś trzymał PLS-a, to byś miał 700% więcej PLSX-ów na swoim portfelu w tym momencie, jakbyś od października, czy tam przez nie. Jakby trzymał PTGC, tak, jakby trzymał PTGC i jeszcze dodajmy do tego nagrody. A jak trzymasz PulseX-a, to... To się wszystko zwiększa, wiesz, i możesz sobie robić compounding interest, czyli procent składany i tak dalej, nie? Czyli masz jeszcze większy stosunek, wiesz. I to się z każdym tygodniem, miesiącem będzie nawarstwiało, ta wartość będzie coraz bardziej rosła. Także ja mogę właśnie dodać, bo nie wiem, czy Bartek byłeś wtedy. Czekaj, już tylko to zdanie wkładam. Jeżeli planujesz w przyszłości, jak to się będzie zachowało, zobacz, jak to się zachowało w przeszłości. I teraz sobie wyobraź, że to się tylko będzie jeszcze bardziej, jeszcze szybciej zmieniało. To jest właśnie, Bartek, to co ja mówiłem wtedy, że PulseX jest około 57 razy większy od PTGC, ale pali tylko 3 razy więcej. PTGC spaliło około 27-30 tysięcy dolarów w jeden dzień, powiedzmy wczoraj, a PulseX spalił tylko 100 tysięcy. To jaki impact ma 27 tysięcy dolarów na projekt, który jest mniejszy o 57 razy od PulseX-a? Przecież to jest katapulta. Tu rozumiem tą zależność i w tym przypadku zgodzę się, że bazując na przeszłości można przypuszczać, jak to się będzie miało w przyszłości. Natomiast ja na początku powiedziałem jeszcze o tym Inku, dlatego, że uważam, że on, i teraz jeszcze myślę tak o Heksie, że on zrobi najlepszy wynik z ryśkowych, z tej czwórki od ryśka, prawda? Dobrze, zrobi, ale PTGC jest silnie powiązany z tym, rozumiesz? Pociągnie nas w górę. To bardzo duże powiązanie, tak samo jak z PulseX-em, tak samo jak z Pulsem. Masz duże, silne powiązanie. Czyli jeżeli Ink zrobi, nie wiem, twoim zdaniem załóżmy 10-100 X-ów w tym cyklu, to jeżeli masz deflacyjność w stosunku do inflacyjności, to PTGC zrobi ci 200-300 X-ów, nie? To jest takie coś, że zrobi więcej X-ów deflacyjne, a czym jest to powiązanie? Na każdej płaszczyźnie... A nie ma chyba wykresu, żeby sobie zobaczyć PTGC powiedzmy do Inka, prawda? Nie, bo to jest wszystko sparowane. Powinien być. Pewnie na Textulsie, nie? Kurwa, wszystko jest z ryśkowymi tokenami. I tutaj jeszcze wszystkie wykresy. Postaram się znaleźć. Ink jest przy PTGC, PulseX, bo masz wykresy są do wszystkiego, wiesz. To jest właśnie, może muszę poszukać. Dużo liquidity ze wszystkim ryśkowym, nie? Tylko co Rysiek wypuszcza, jest, kurwa, PTGC jest bardzo mocno sparowane z tym, nie? Masz bardzo dużo, wiesz, sieć połączeń, jest ze wszystkimi. Nie tylko z jednym, ze wszystkimi. No i właśnie o tym mówię, że nawet wyobraź sobie tak, to co Rysiek mówił, połączenia płynności, mówię, ten TGZen, on przestudiował Ryśka, on się uczył. Co Rysiek mówił? Jak jeden token idzie w górę, z drugim tokenem... Dokładnie, a my tu jesteśmy połączeni ze wszystkimi. Więc sobie wyobraź, Ink rośnie, Hex rośnie, Puls rośnie, my kurwa wygrywamy na każdej płaszczyźnie. Wszystko nas ciągnie. My jesteśmy tym ogonem, który jest podłączony pod psa. Rozumiesz? Tak. No właśnie, może to brzmieć jak fanatyczne gadanie, ale no, to jest matematyka. No. Nie, no i zgadza się, wiem o czym mówisz, no bo to wynika wprost z filozofii, z tych założeń Ryśka, no połączenie puli płynności. Jeśli jego uczeń, przepraszam, bo nie znam nazwiska, dlatego tak mówię, jeśli jego uczeń zrobił coś opierając się na jego założeniach, i to rozwinął, no to trzyma się tych założeń i one będą dalej działać, prawda? Czyli te pule płynności jedna napędza drugą. Ja mam w tym mam tylko jeden problem, no kupować po tak, jeśli miałbym teraz wchodzić, kupować po tak potężnych wzrostach, to źle się czuję w takich sytuacjach, ale może tu trzeba się trochę przespać, przetrawić, doczytać i wtedy można ewentualnie jakiegoś tam przekonania większego nabrać. Ile ja razy kupowałem tutaj górkę,
A ilu czeka na dołek? Słuchaj, tutaj kupujesz górkę, a za tydzień masz kolejną górkę i się zastanawiasz, czy kupić kolejną górkę, czy może za wcześnie, nie? Bo tu kupując górkę, za tydzień masz kolejną górkę, wiesz, bo tak działa system, bo jest deflacja, czyli to jest matematycznie musi iść do góry, bo boty non-stop kupują, nie? Kurczę, chciałem dać tą... Matematyki nie oszukasz, kurwa. Chciałem dać tą... Ja nigdy nie obsługiwałem się na Dex Tools i chciałem dać PTGC do Hexa. No okej, widzę parę, wszystko fajnie, widzę wykres. Tylko nie mogę przyłączyć, żeby mi zrobiło na ten. Widzę normalnie cenę do Pulsa. A nie mogę tu, jak zmieniam, to mam... A ręcznie da się wpisać? No... Na Dex Screenerze ja sobie to ręcznie zawsze wpisuję, na przykład PTGC Tak? /ink, PTGC Naprawdę? /hex i tak dalej. I ci pokazuje parę. Naprawdę? Też tak jak ja się odezwę w stosunku do Bartka. Bartek, ja też tak sądziłem. Kupiłem na górce za 0011, kupiłem na górce. Później kupiłem na górce 0024, kupiłem. Kupiłem na górce 0,24, 0,20 kupiłem, 0,35 kupiłem. Teraz będę kupował na 0,040 coś. Dobra, Spokojnie. mamy fajny wykres. Mamy fajny wykres, Bartek, na YouTubie widzisz dniówkę Hexa do PTGC. Fajny ten wykres, taki w prawo i w dół, co? Teraz tygodniówkę wróciłem. Teraz mi się wyświetlił, no. Tak, widzę. No i tu masz tygodniówkę. To jest odpowiedź na twoje pytanie. I oczywiście może być rakieta, że Rysiu przypierdoli i AMM boty nie wyrównają tego w 3 sekundy. Ale to nas pociągnie, to jest katapulta. No wykres mówi sam za siebie, no. Tak. To jest kurwa, ja nie przeglądałem tych wszystkich wykresów, ale ja głównie się skupiam na Pulszczejnie, ale jak teraz to widzę, to ja sam nie dowierzam tych. Rzeczywiście, tak. No bo tam masz Do inflację. Inka, bo Ink to dla mnie jest naprawdę, to jest jedyny token, którego się go boję, bo jego jest coraz więcej. To jest po prostu... To masz inflację w stosunku do deflacji. To Dokładnie. będzie... Dla mnie Ink raczej nie zrobi kariery. Szczerze mówiąc. Nawet nie mam ani jednego. Słuchaj, niekoniecznie, wiesz, bo ja wychodzę, znaczy ja nie wiem, co Rysiek zrobi, bo on ma pewnie jakieś tam większe plany, bo to jest dużo mądrzejszy koleś ode mnie, nie? Także ja tego nie wiem, ale wiesz, ja mogę tylko tak zakładać, co on by chciał zrobić, bo on wie, że na czym polega inflacja, wiesz, czyli coś z inflacją trzeba zrobić, żeby, wiesz, to się stawało coraz bardziej wartościowe, a nie coraz bardziej bezwartościowe, nie? Czyli, wiesz, musisz jakieś uruchomić spalanie, albo jakieś, wiesz, on z tym będzie musiał coś zrobić, żeby ten ink się stawał coraz bardziej wartościowy, żeby ludzie chcieli wchodzić w te jego farmy, żeby zarabiać więcej inków, nie? Żeby to było coraz bardziej wartościowe. Czyli im więcej ludzi wejdą w farmę, tym będzie większa płynność na całej sieci. Wiesz, i to jest tak samo, to samo działa identycznie jak w PTGC i w UFO. Większa jest płynność, tym boty będą więcej robiły, więcej będą spalały i tak dalej, nie? To jest dokładnie taka sama rozgrywka, tylko że on ma tokeny inflacyjne. On na razie nie ma takiej opcji. Mi się wydaje, że chce najpierw rozegrać, wiesz, tego Pidaja i Hexy obydwa, żeby to się sparowało i tak dalej, żeby to wszystko poszło, a później on będzie już rozgrywał, wiesz, te inne tokeny, nie? Ale to wiesz, ja tylko mogę, wiesz, zakładać, a co on zrobi, to ja kurwa tego nie wiem. Ja się z tobą zgodzę. On ma 100 metod, żeby wypompować Inka, ale powiem szczerze, według mnie najpierw on się skupi na Hexa, żeby coś zrobić, wyrównać je po obu stronach albo coś w tym stylu. Bo ja też nie wierzę sam, że on tego Hexa zostawi już tak No to na pastwę losu. ja mam taką teorię. Zobaczysz, nie wiem, Somi wrzucił chyba 2 dni temu tweeta, ja to pisałem u nas na grupie, jak przeczytałem, znaczy usłyszałem jego tweeta, bo tam na żywo mówił, to czytając te wszystkie kontrakty, co tam ludzie mówią, to on wrzucił coś takiego, że jest takie założenie, bo zobaczył przepływ pieniędzy, wiesz, pomiędzy portfelami grubymi, że i Hex chce się sparować z Hexem i oba Hexy chcą się sparować z Pidajem. To wszystko będzie dążyło, żeby oba Hexy się sparowały z Pidajem. Dopiero Pidaj będzie chciał się sparować, znaczy zrobić parity z $1, nie? I wtedy ich Hexy będą miały swoje oparcie wartościowe na Pidaju, czyli będą warte dokładnie $1, a później już będzie spekulacja ludzi, wiesz, co kupić, co sprzedać i tak dalej, nie? Czyli już będziesz miał taki peg
obu heksów z PIDAjem, a jak PIDA się sparuje z dolarem, to wtedy już będą miały taką podstawową wartość, że najmniejsza podłoga heksa to będzie $1, nie? A to wiesz, to też by się nawet zgadzało, bo ten z ikozy też chce zrobić, żeby ikoza po dwóch stronach się sparowała, a ikoza jest oparta na heksie. A tak, wiesz, to wszystko chodzi o ratio, o pary, nie? Im większe masz LP, im większe pary, tym więcej, wiesz, możesz z tym robić, wiesz, różne, wiesz, przepływy pieniędzy pomiędzy tymi parami i, wiesz, po prostu cena się będzie zmieniała, nie? No ja tu mam ogólnie taką teorię, że wiesz, te LP, które są ogólnie na farmach, te kasa, to powiedzmy w 90% jest to ryśkowa kasa i on również trzyma łapę na inku. No on na wszystkim trzyma łapę, ale zauważmy, co się właśnie stało. Jakby to była moja pieśń, to też bym trzymał. No wiadomo i przecież tutaj trzeba popatrzeć na przykład, co się stało z inkiem od, nie wiem, 40 czy 50 centów. Ja go dumpowałem ogólnie, tego inka, bo też na początku nie rozumiałem, o co chodzi, ale od początku, jak go farmiłem od samego startu sieci, to wymieniałem go albo na PulseX, albo na Hexa, no bo PulseX no to spalanie, a Hexa sobie stejkowałem. No bo nie wiedziałem jeszcze nic o PTGC, bo on tam wiadomo wystartował chyba pół roku później. No ale co się stało z inkiem, gdy powiedzmy w cudzysłowiu większość go potraktowała jako dump token, a Rysiek później co zrobił? Z 50 centów go wyjebał na $10 w kilka dni czy tam tygodni, nie? I nie wiadomo, czy tutaj nie będzie takiej na przykład katapulty, że on w pewnym momencie będzie chciał zrobić jakieś swap inka na hexa. Przecież on dokładnie tłumaczył to, on to chyba nazywał reflection, że wiesz, to co my mówimy o tym, że to jest ten X multiplier, że my robimy zawsze więcej niż inne tokeny, bo jesteśmy mocno połączeni, to on też takiego długiego posta dał, że jak kupujesz token, nie wiem, tam było X razy Y równa się K, jakoś tak, że tam do kwadratu to szło, ja nie pamiętam tej wiadomości. Refleksyjność tokenów, to jakiegoś to fachowo tak, on użył trudnych słów, że mało ludzi zrozumiało, co on napisał, ale generalnie chodziło o X multiplier, czyli jeżeli jeden token zrobi 10x, a drugi token zrobił ponad 10x, ponad ten token, to masz 100xów, nie? I on o tym właśnie tam mówił. TGZen, on to, no, kumaty koleś, ten, który zaprojektował PTGC, on to właśnie tłumaczył, on to wychwycił. Ja wiesz, ja czytałem tego posta Ryśka, ale nie zakumałem, o co chodzi, nie? I on dopiero w TGZen, on wytłumaczył w swoim którymś tam Spaces, nie wiem, parę tygodni temu gdzieś tłumaczył, że właśnie Rysiek zrobił takiego posta i on to wychwycił, zrozumiał, nie? Ja, wiesz, no, angielski nie jest moim pierwszym językiem, to po pierwsze, a po drugim to jest napisane w takim technicznym języku, wiesz, refleksyjność tokenów ponad jeden, drugi, wiesz. Ja rozumiem, jak jest X multiplier, no to kurde, to wiesz, 2 razy mniej trzeba mówić, nie? Ale wiesz, jak tam jakaś refleksyjność, jakieś tam, wiesz, no to już było ciężej zrozumieć. Dopiero TGZen to, wiesz, zakumał, o co chodzi i wytłumaczył to w taki prosty sposób, właśnie na zasadzie tych X multiplier, no to wtedy zakumałem, o co chodziło wtedy Ryśkowi, nie? Ale napisał tym, jak PTGC miało te swoje zwroty, kiedy TGZen mówi o tym od pół roku, wiesz, o tym X multiplayerze, wiesz, tylko że on to mówi w inny sposób, TGZen, a Rysiek to napisał w inny sposób w tym swoim Twitterze. Rysiek napisał taki fachowy, wiesz, jakiś sposób. Ja tam się na tym nie znam dokładnie, wiesz, jakaś refleksyjność, to tamto, to jeszcze po angielsku, to może jakieś techniczne słowa angielskie sobie, nie wiem. Czy ja rozumiem, co znaczy refleksyjność, no ale wiesz. Tak samo tutaj ktoś się pytał, jakie jest APY. No to tutaj ciężko jest to przewidzieć, bo nie wiemy, jaki będzie wolumen, ale tutaj u banany w Excelu no to jest mniej więcej pokazane, że tam jest czasami 4%, czasami 1% dziennie, no to by średnią sobie już wyliczyć, ja wiadomo. Wchodziłem kurwa ze 2 czy 3 razy, próbowałem wpisać ilość swoich tokenów, Ja też. Tam u niego w tym spreadsheetie i mi nigdy kurde, ja nie mogę nawet jedynki napisać. No ja teraz też właśnie to próbowałem i nie mogę też nic napisać. Ja nie wiem, każdy gdzieś tam wpisuje swoje, wiesz, tłumaczył, że wpisz sobie swój port, wiesz, ile masz tokenów, to ci pokaże i... Dobra, wszystko wiem, chłopie, bo tu... Ja tu mam w ogóle teraz tylko wyświetlenie i musisz dopiero poprosić o prawa edycji, nie? Kurwa, to... Także ja tutaj ogarnę to na następny raz, napiszę tutaj do banany też, żeby to ogarnął. Już rozumiem, bo ja się nie znam na tych spreadsheetach, tak dalej. A ja tym bardziej, ja tu właśnie też teraz to lubię klikałem. tych tabelek, ja to wiesz, na żywioł zawsze lubię, na prosty chłopski rozum rozumieć.
Ale powiem ci, tutaj właśnie jeszcze jak wrócę do tego spalania, to UFO pali masakrycznie. No No nieważne. kurwa, to się tak rozrasta to UFO, że No, także tak. Przerosło moje oczekiwania, tak się Ale powiem ci, przerosło moje oczekiwania te wykresy teraz, co pokazaliśmy do Inka i do Hexa. Ja nie wiedziałem, no wiadomo, no tą inflację, bo idźmy krok dalej. Przecież ja dostałem, no pewnie jak wielu z nas, kopię Hexa, nie? No i powiedzmy przez te 1,5 roku, odkąd jest Pulszczeń, cały czas ten Hex był gromadzony u nas. I w pewnym momencie będziemy go chcieli rzucić, prawda? Więc tutaj ta inflacja musi gdzieś być rzucana, a w PTGC masz to, że tokenów jest coraz mniej, ale dostajesz tą nagrodę. Więc nie musisz go rzucać, bo jeżeli masz w głowie to, że twoje tokeny są coraz bardziej wartościowe i ty się rozrastasz w tym ekosystemie poprzez to, że nie musisz dokładać nic w swojej kieszeni, a ty masz tokenów coraz więcej, to ty nie chcesz tego sprzedawać, nie? Bo wiesz, że z biegiem czasu będziesz miał tylko więcej i więcej i więcej, a tokenów będzie cały czas mniej i mniej i mniej. To jest, wiesz, ja sobie to ostatnio tak porównałem, takim się porównanie nasunęło w głowie gdzieś z tydzień temu, że wyobraźcie sobie, że jest jedyna kopalnia złota na świecie. Jest ograniczona ilość złota, nie? I pracownicy, którzy pracują w tej kopalni, nie dostają pensji w dolarach, tylko w tym złocie, którego jest coraz mniej. Co się dzieje z ceną złota w tym momencie? No, to dobre. I oni nie dość, że pracownicy chcą mieć pracę, więc pracują, a dostają nagrodę w tym, gdzie pracują i jest jeszcze tego mniej. No, to dobre. Także mamy jakieś jeszcze pytania, bo myślę, że będziemy gdzieś powoli się... Tak, bo już która ta godzina? No, Już prawie 2 godzinki gadałem. No, Chris, tutaj szybko jeszcze odpowiem. Ten Excel to sobie wpisz tylko u nas na grupie ukośnik Excel i będziesz miał. Tutaj, jak widzicie zagrożenia, czy są jakieś zagrożenia lub ataki, żeby ten system padł jak Luna. Podoba mi się w ogóle ten awatar tego pana, bo to tibijski awatar Homo sapiens. Ja w Tibie też spędziłem lata. No nieważne, stare dzieje. No to zagrożeniem jest tylko takim, że musiałaby cała sieć ryśka paść. No. I tyle, no co więcej. No. Spadek tokenów. To są te kontrakty, które działają same, wiesz, same za siebie. No, tutaj nie potrzeba człowieka, te boty działają. Wiesz, to po prostu wszystko jest pozamykane, tutaj wiesz, człowiek nie zrobi krzywdy. Jak sieć padnie, no to wiadomo też padnie. Nie? Dopóki to działa, to będzie działało. Także dzisiejszy... No. Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać na koniec. A jest jakiś wzór na spalanie? To znaczy, bo z tego, co mówiliście, wnioskuję, że im większy wolumen, to tym większe spalanie. Ale czy to jest jakoś tam matematycznie zapisane? Tak. Musisz sobie zobaczyć, jaki jest procent odprowadzany. Taksy musisz zobaczyć. Wszystko Tak. opiera się na podatkach, nie? Na głównej... Na podatkach masz napisane. Tyle spalanie, tyle idzie na kupowanie, tyle idzie dla holderów, tyle idzie dla stakerów, nie? I Tak. tyle idzie dla DAO. No na głównej Tak. stronie nawet teraz Tak, właśnie to pokazuję. No. Sobie jeszcze porównaj jeszcze taksy UFO i taksy PTGC, bo są 2 różne taksy i zobaczysz, co na co wpływa, jak te taksy wpływają na siebie. Bo żeby zrozumieć cały system, musisz znać obydwa taksy, nie? Obydwa systemy podatkowe. Także to właśnie, bo my to już tak mówię, właśnie tutaj nie powiedzieliśmy, że UFO pali PTGC. To jest booster kolejny dla PTGC. Na samym dole, wiesz, gdzieś na samym dół tam chyba jest... A nie, tu jest, dobra, już zjechałeś. No i tu masz rozpisane wszystko, co wpływa na co, ile jest podatku, tu wiesz, za co, tu trzeba zrozumieć. Trzeba wszystko sobie przeczytać. Tak. Jak mówię, wszystko u nas na naszej grupie jest. Jak sobie wejdziecie, używajcie tych komend, bo nie zawsze jest czas ma człowiek, żeby odpisać. Ja się staram jak mogę, Riddick tak samo, inni też już coś tam wiedzą, to odpisują, ale macie mnóstwo komend. Jak weźmiecie tam ukośnik filters, to później, nie wiem, ukośnik tokenomia, ukośnik Excel, ukośnik white paper 1, white paper 2 i tak dalej. To wszystko boty wam dadzą. Tak, ukośnik buy, jak kupić, jak wyglądają Tak. podatki. Tam macie po to te komendy, żeby ich używać, wiesz, żeby ja nie musiał co 5 minut odpisać
zapisywać komuś i tłumaczyć. Ja się... Tam już wszystko w tych komendach jest napisane, po to oni to zrobili, nie? Ja postaram się może jutro nagrać takie szybkie 5-minutowe filmiki, jak kupić, jak sprzedać, jak ten, żeby to było na kanale i też dam linki na grupę, żeby to się działo. No zobaczymy, jak to jutrzejszy dzień będzie u mnie wyglądał. No i tyle. Kurczę, wydaje mi się, że ten Space był fajny, owocny był. Wydaje mi się, że tutaj... Tak, bardzo mi się podobało. Wiesz, Fajnie. poruszyliśmy dużo rzeczy ciekawych, dużo informacji po prostu sprzedaliśmy. Ludzie się zaczynają Ale nie, to odzywać. ludzie musieliby, wiesz, ocenić, bo kurwa, my to wiemy już dawno, nie? Tylko, że po prostu dużo rzeczy poruszyliśmy. I Tak, bardzo ważnych rzeczy. ludzie Też lubię. ludzie zadawali pytania, bardzo ważne pytania, nie? Dziękuję, że przychodzicie, bo my po to robimy dla ludzi, żebyście przychodzili, zadawali pytania. My tu będziemy zgodnie ze swoją wiedzą starali się tłumaczyć, czy tak. Wiesz, ale wiadomo, nie jesteśmy kurwa alfą i omegą, ale zgodnie z naszą wiedzą i z naszym doświadczeniem, bo będziemy się przekazywali wiedzę Polakom, którzy dopiero się uczą. Nie? Dokładnie. No. Dobra, to może ja w imieniu ludzi się odezwę. Dla mnie to było bardzo pouczające, także dziękuję za wytłumaczenie, za taką spokojne i takie merytoryczne bardzo wyjaśnienie tematu. No i dla kogoś, kto jest w tych 2 tokenach, dopiero się z nimi próbuje poznać, no to jest taki super, taka wędka i taki, prawda, sygnał, że warto wejść i się zapoznać. To nie na zasadzie, prawda, było naganiania kupuj, tylko Nie, rzeczowe wytłumaczenie. Właśnie o to chodzi, tak to powinno wyglądać, prawda? Wiesz, bo my to chcemy zrobić w ten sposób, wiesz, z Piotrkiem, żeśmy założyli, że wiesz, na luzie, wiesz, przy sobocie, wiesz, nie ma żadnej spiny, wiesz, każdy może przyjść, pogadać, wiesz, nawet to dupie Marynie możemy pogadać, jeżeli chcecie, wiesz. Generalnie chodzi o PTGC i UFO, żeby tłumaczyć, jak ten system działa, jak działa system LP, czyli sieć połączeń, tych wszystkich Liquidity Pools, wiesz. Na spokojnie, bo wiesz, bo to są nowe technologie, to w Polsce mało kto o tym, wiesz, słyszał. Trzeba dobrze znać angielski w ogóle, żeby to zakumać, nie? Także my chcemy to zrobić w Polsce, dla Polaków, żeby Polacy też zarabiali pieniądze, a nie tylko kurwa Amerykanie, nie? No, i tak jest, że wiesz, na początku tak naprawdę będziemy tłumaczyć, będziemy mówili może o tym samym, może w inne różne sposoby, bo jakaś wersja może Będziemy się dużo dotrzeć. powtarzali, tłumaczyli w kółko to samo. Nie? Tak, także zadawajcie pytania wszyscy i tutaj mówię, jeszcze nawet teraz włączyłem na sam koniec te numerki, no to możemy zobaczyć nawet na godzinówkę. Zobaczcie, ruszyło się coś, od razu PTGC i UFO tak samo, w górę. I zobaczcie na procenty. Jest 2-3 razy mocniej, nie? Także to my będziemy mówili to, co jest w kontraktach, to, co jest zapisane, nic się nie może zmienić i tak dalej. Także nie bójcie się zadawać pytań, czy na Twitterze, czy na grupie, czy coś tam. To powstało dla fanu, dla was, żeby robić sobie jaja, to sobie będziemy robić za pół roku, jak już wszyscy będą mieli tą wiedzę w małym paluszku. A na razie to jedziemy merytorycznie i... Edukujemy, uczymy ludzi nowych technologii, jak działa system połączeń, jak działa Liquidity Pools, co na co wpływa i tak dalej. Takie, wiesz, podstawowe rzeczy, które wykorzystuje ten ekosystem cały, nie? To są takie jak gdyby główne tryby skrzyni biegów, nie? Właśnie chcemy ludzi tego nauczyć w Polsce, żeby zakumali, może ktoś coś wymyśli nowszego, wiesz, może ktoś się czegoś nauczy. Po to robimy, nie? I tak jak właśnie ktoś marzył lub marzy nadal o pozycji delfina, to chciałem tylko powiedzieć, że w 24 godziny spaliliśmy ponad 2 pozycje delfina. I tyle. Także myślę, że na dzisiaj wystarczy 2 godzinki. 11 minut krócej, więc następny raz może też będzie 10 minut krócej, nie? Zobaczymy. Znaczy mieliśmy robić po godzince, a to widzę, że zawsze jak się rozgadamy, to wychodzi po 2 godziny. No, znaczy ostatnio pierwszy wyszedł coś ponad 2. No, było czy coś. No, coś takiego. No, ale dobrze, że właśnie ludzie się odzywają, coraz więcej jest tych pytań, więc to jest... Ludzie, wiesz, nie bójcie się odzywać, przecież my nie gryziemy mocno. Ciężko będzie nas ukryć przez słuchawki. Zobaczymy. No Na dobra. spokojnie, na luzie, przy sobocie, wiesz, teraz sobie piwko, tam pogadamy sobie, wiesz, na luzaku, wiesz, to nie trzeba się spinać, wiesz, to jest, wiesz, na luzie, to ja jestem spokojny, Piotrek jest spoko, wiesz, to Tak. rozmowa, to wiesz, by nie było jakiegoś takiego, że o, to proszę pana, czy coś. Nie, kurde, na luzie, wiesz. Tam na grupie może wyglądać, że ja tak gryzę, ale to przez komunikator ty nie wyczujesz tego, mojej barwy głosu i tak dalej, nie? Ktoś sobie może myśleć, że ja tam szczekam.
Ale nie, to nie tędy droga. Dobra, także dzięki za to spotkanie. No, I- dziękuję również wszystkim słuchającym, wszystkim którzy pytali, wiesz, no bo po to jesteśmy, to jest dla was, a nie dla siebie. No, także spokojnego wieczoru Również i dziękuję. I do następnego. Dziękuję. Słyszymy się za tydzień pewnie. no a jak, nie inaczej. No. Dobra, Dobra, I dzięki. podsumowanko znowu będzie tego naszego stakingu wzorcowego. tak, zobaczymy gdzie będziemy za tydzień. ETH. Dobra, dobra, dzięki, hej, hej. Trzymajcie się, chłopaki, no. Hej. Hej.